Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Dlaczego ta osoba do mnie przychodzi? Ta osoba to jest najczęściej albo członek zarządu, albo dyrektor. W środowisku, który jest wszędzie dobrze znany. No i on tam w jakiś sposób męczy się, tak? Ale no nie może nikomu powiedzieć, że chce zmienić pracę. I najczęściej ludzie też nie zmieniają pracy. W zasadzie składam wypowiedzenie, no dobra, to teraz będę szukać pracy. Zastanowić, co dalej, prawda? Tylko najczęściej robią to na zakładkę. Dla mnie najważniejsze pytanie, które muszę sobie odpowiedzieć, czy z klientem już na etapie briefu, co ta osoba ma zrobić w firmie? Po co jest ta rekrutacja? Z jakiego powodu my tej osoby szukamy? Zdarza się, że w ostatniej chwili klient dzwoni i mówi, w życiu, ja jego w życiu nie zatrudnię. Tak. To w ogóle, co on robi? A ja nie wiem, co on robi? No, ja muszę wiedzieć, co on robi. Tak. Więc ja staram się tam być i dopiąć to. I teraz tu dopnę, a potem no właśnie jeszcze jest też takie coś, czy ktoś się sprawdzi, albo czy pracodawca się sprawdzi. Jak najtaniej, to ja w ogóle w to nie wchodzę. Ja to już widzę w rozmowie, jak się... Często w rozmowie już też widzę, jak klient do tego podchodzi, więc jeśli patrzę na to w ten sposób, to mówię, że jest naprawdę bardzo dużo firm. Czyli jeśli ma być dobre, to musi kosztować, wiadomo. No tak. Ale ja już myślałam, Boże, co ja będę robić w styczniu, tak? Że od stycznia będę musiała na nowo kręcić to koło, zasiewać, szukać. A tutaj co tydzień był stres, bo to nie jest tak, że masz meeting i to nie chodzi o to, że jak fajnie jest w naszej pracy, tylko ile wystawiłeś faktur. No tak? Jesteś w stanie przekonać każdego do zmiany pracy? 95% tak. Zaczęłam tracić radość, wiesz, z tej pracy i zaczęłam po prostu biec, tak ten kołowrotku, ten chomik po prostu. Nie było czasu na zatrzymanie się, żeby nawet pocieszyć się sukcesem. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes. Taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Marta Wiechowska. W audycji, której leitmotywem jest hasło od foundera dla foundera, gościmy dziś założycielkę firmy headhunterskiej Media Search, Martę Wiechowską. Bardzo się cieszę. Witaj w naszych skromnych progach. Witaj również. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy porozmawiać. Takiej rozmowy z founderką firmy z tej branży jeszcze w audycji nie było. Firma headhunterska, Marto, czyli tak po polsku, to jaka firma? No dobre pytanie. W ogóle headhunterzy często nie lubią tego określenia headhunter. Ale dla ja nie mam tego problemu. Dlatego, że jest po angielsku? Bardziej wolą określenie Business Executive Search. Okay. Z czymś takim się zetknęłam. Ja osobiście nie mam z tym problemu. Headhunter, no to w bezpośrednim tłumaczeniu, no to jest łowca głów. No i to jest łowca głów. Okej. Czyli osoba, która znajduje właściwych kandydatów do pracy dla konkretnych organizacji. Tak, dokładnie tak. Okej. Dokładnie tak. Taka snajperka trochę. Snajperka. No. Musi uszczelić. Tak, bo bardzo często jest tak, że my po prostu docieramy do ludzi, którzy tej pracy nie poszukują. Więc musimy znaleźć tą osobę, zachęcić ją do rozmowy, otworzyć ją, sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak nam się wydaje, że pasuje, zachęcić do oferty, no i starać się później pracować nad jej głową właśnie. Czyli nad tym procesem decyzyjnym, żeby ostatecznie ta osoba przyjęła ofertę. I bardzo często jest tak, że mamy po prostu, 3 do 5 osób na początku procesu. Czyli to nie jest tak, że, przelatujemy 100 osób
sprawdzamy 100 osób, wybieramy tam powiedzmy 3-5 osób. Bo takie są wymagania co do tego miejsca pracy, tego kandydata, że tak trudno zapełnić je większą ilością chętnych? Najczęściej, to zależy od specyfiki biznesu. Ja może powiem, jak to wygląda u mnie. U mnie jest, my się specjalizujemy w takich najwyższych rolach i zawsze chciałam takie role realizować, czyli to jest albo członek zarządu, albo taki level, powiedziałabym N-1, czyli dyrektorzy. Taka zarządzająca. Tak? Raportujący do zarządu, tak? Więc jakby z założenia tych osób jest dużo, dużo mniej na rynku. To łatwiej Ci się pracuje, czy trudniej? Wiesz co, ja już jestem w tym biznesie 25 lat, więc mi się łatwo pracuje. Okay. Tak? Mam też swoją specjalizację, więc mam takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie akwarium, czy gdzie tam te moje rybki pływają. I tak, nie cały ocean, ale wybrany akwen. Tak, wybrałam sobie po prostu taką działkę, która jest, taką branżę, która jest dosyć hermetyczna, jak sam wiesz. Zaraz Cię będę zresztą o to pytał. Więc tutaj to też jest tak, że jest to taki, powiedziałam, ekosystem, może chyba tak bym to nazwała, taki ekosystem współpracujących ze sobą podmiotów. I ludzi, którzy w tym ekosystemie poruszają się, zmieniając szyldy, prawda? Ale nadal współpracują ze swoją byłą firmą w jakimś tam sensie, więc jest to, pytasz, trudne czy łatwe? Może zastanowię się teraz, i trudne, i łatwe, tak? Bo łatwo jest... Łatwe z uwagi na lata, łatwo jest wymyślić sobie, kto to ma być po tym czasie, czyli na samym początku już przechodzi jakby ten brief przez mój dział analiz w głowie, tak? I już, ja już na briefie już typuję jakby już jakby to może być ta czy ta osoba, ale trudne, żeby się nie okazało, bo czasem się okazuje, że jest jedna osoba, która tak naprawdę spełnia te wszystkie oczekiwania, które są. To może potem o tym opowiem, dlaczego tak to jest. Ale trudność polega na tym, żeby przekonać tą osobę i żeby doszło do dealu tak zwanego, nie? Czyli żeby się nie okazało, że ta osoba z jakiegoś powodu nie przejdzie, bo wtedy już wybieramy mniejsze zło. Okej, mówisz 25 lat, czyli zaczynałaś pracę w tej branży, zanim modne stały się na przykład portale rekrutacyjne. Dziś niektóre z nich, jak globalny LinkedIn, mają naprawdę świetne zasięgi, ułatwiają kontakty. Czy zatem taka praca jak Twojego zespołu ma ciągle sens? Takie pytanie zadawał mi mój były prezes, François Neil, 15-16 lat temu, jak ten LinkedIn powstawał właśnie. Okay. Tak, ale ta praca nadal ma sens, ona wygląda inaczej się pracuje. Ale rzeczywiście jakby cofnąć mnie do początku, ja zaczynałam pod koniec lat 90., więc to były takie czasy, że w ogóle nie było firm właśnie headhunterskich czy firm executive search na rynku. Pojawiały się jakieś... Na krajowym rynku. Tak, na naszym rynku, tak. I to była taka nowość. Zresztą to były takie czasy, że w ogóle był jakiś taki boom rozwojowy, bo wtedy wchodziło bardzo dużo firm, korporacji. Myśmy się rozwijali też jako gospodarka, więc to był taki czas właśnie takiego trochę edukowania czy wchodzenia w ogóle z usługami executive search. Ja zaczynałam w firmie szkockiej. To firma ta już nie istnieje generalnie. Już wiele lat minęło, ale to była duża firma w tamtym czasie na Wyspach Brytyjskich, bo chyba ze 120 osób liczyła, więc jak na taką firmę executive search to naprawdę dużo. Jest różnica też pomiędzy firmami rekrutacyjnymi a agencjami executive search właśnie. Agencje rekrutacyjne często robią bardzo dużo projektów, najczęściej taki średni i niski szczebel, czasem powiedzmy też dyrektorów, prawda? Ale mają bardzo dużo projektów, a firmy executive I więcej kandydatów w bazie w tym. Dużo więcej kandydatów w bazie, ale jakby przez to, że mają dużo też projektów, to łatwiej inaczej prowadzą te rekrutacje, tak? Zupełnie inaczej. Często się sprawdzają różnego rodzaju systemy, dzisiaj systemy, które ułatwiają pracę czy wybór tych kandydatów. A executive search to najczęściej jest kilka osób. Nawet te topowe firmy executive search też po prostu działają trochę jak takie representative offices.
To w czym w takim razie tkwi ta Twoja przewaga, Twojej firmy? Bo według teorii społecznej zwanej Six Degrees of Separations, to ja mogę dzisiaj dotrzeć do każdego człowieka na Ziemi najdalej po 6 kontaktach. No, nawet media społecznościowe skróciły ten dystans, tak? Więc tu nie chodzi o umiejętność dotarcia do konkretnej osoby. Co w takim razie jest ważne? Co powoduje, że ktoś powierza Ci takie zlecenie, takie zadanie? Czemu nam, a nie sam? Dokładnie. Tak? To znaczy tak, czasy zmieniły się o tyle, że rzeczywiście bardzo dużo firm jest w stanie samodzielnie też zrekrutować i to robi. Natomiast my prowadzimy bardzo często projekty poufne, więc jakby tu jest też ten myk, że najczęściej szukamy osób, które na miejsce kogoś, kto nie wie, że szukamy. Poufne od strony zleceniodawcy, Czyli zleceniodawca, czy potencjalnie kandydata? zarząd czy rada nadzorcza dzwoni, mówi, będziemy się przymierzać do takiej rekrutacji, czy wymiany takiej osoby. A, to nie? ciekawe. Czyli dopiero są intencje jakieś, Tak, prawda? Tak. To nie jest tak, że jest telefon i tu jest konkretny brief. Znaczy, zdarza się też tak, ale bardzo często jest przymiarki po prostu do podjęcia rekrutacji, które potrafią trwać miesiącami. I to są już te rozmowy, które gdzieś tam toczymy w kuluarach. Na takie role. W związku z tym poufne rekrutacje, wiadomo, nawet jeśli ja znam tam pana XYZ, no to jako pracodawca i mógłbym sam dotrzeć, nie zrobię tego, bo projekt jest poufny i po prostu to na rynku nie może wyciec w ogóle, że taka rekrutacja konkretna jest realizowana. Więc to jest jeden powód. Drugi powód, dla którego dostajemy zlecenia, to jest tak, że wiesz, dużo łatwiej jest kandydatowi jakby powiedzieć szczerze, otworzyć się i powiedzieć dużo o swoich motywacjach, wartościach tego, co tam jest i dlaczego fajnie mu się pracuje z Tomkiem, ale nie chciałby u Tomka pracować, niż powiedzieć trzeciej, niż powiedzieć bezpośrednio Tomkowi, stary, nie chce u Ciebie pracować. A kurczę, to ciekawe, co mówisz. Więc no właśnie, tym bardziej jeśli chodzi o taką wąską, hermetyczną branżę i myślę, że to, bo ja mogę się jakby o swojej branży wypowiadać, tak? Więc tutaj też tak jest, że bardzo często moi klienci znają rynek doskonale i to jest tak, że my podejmujemy się rekrutacji i też mamy jakiś tam swój proces, powiedzmy te 6 tygodni od briefu do prezentacji kandydatów, ale umawiamy się tak, że po 2 tygodniach się spotykamy i omawiamy nasz tak zwany mapping rynku, czyli te nasze typy dopiero, jeszcze nie skontaktowane, typy kandydatów, typy profili, żeby nie robić tak zwanych pustych przebiegów, żeby nie kontaktować kogoś, kogo mój klient na pewno nie zatrudni. Tak? Jasne. Więc omawiamy sobie, robimy sobie jakieś takie burze mózgów z klientem, albo są takie sytuacje, że klient wrzuca nam sprawdźcie jeszcze tego i tego. To znaczy, czy ma jakichś innych kandydatów, którzy przyszli bokiem, ale mówi, ja bym chciał, żebyście to zrobili tym samym procesem. Tak, jakby wrzućcie ich w proces. Tak? Jakby, jeśli się okaże, że oni będą najlepsi, to super, to ich zatrudnimy, wam zapłacimy. A jeśli okaże się, że inni są lepsi, no to inni wygrają. Tak? Więc tak to też wygląda. No super, to w takim razie częściej jest tak, że Twoje usługi zamawia bardzo konkretna firma szukająca eksperta, czy zdarzają się też takie przypadki, że trafiasz na kandydata, który mówi: Marto, ja już nie mam ochoty pracować w tej firmie, proszę znajdź coś dla mnie. Okej. To pierwsza opcja. Zdecydowanie częściej. Tak, znaczy częściej. No, to jest nasz core biznesu. My w ogóle nie realizujemy tej drugiej usługi. Okay. I rzadko kiedy chyba firmy to robią. Oczywiście są odrębne firmy, które mogą, nie wiem, poprowadzić, pomentorować, nie wiem, kandydata, czy pomóc mu znaleźć tą pracę, tak? Nie wiem, może są też takie firmy czy osoby, które gdzieś tam po prostu, jak znajdą pracę, to biorą za to pieniądze. Ja dostaję takie zapytania też od kandydatów, nierzadko nawet, ale nie, my nie robimy czegoś takiego. Jedyne, co ja mogę zrobić, to mogę zrobić taką konsultację zawodową, czy tak zwany mentoring, który polega na tym, że mogę przygotować tą osobę, mogę powiedzieć, jak wygląda rynek, tak? Pod przyszłe spotkania rekrutacyjne? Właśnie nie, wiesz, to jest tak, dlaczego ta osoba do mnie przychodzi? Ta osoba to jest najczęściej albo członek zarządu, albo dyrektor
w środowisku, który jest wszędzie dobrze znany. No i on tam w jakiś sposób męczy się, tak? Ale no nie może nikomu powiedzieć, że chce zmienić pracę. I najczęściej ludzie też nie zmieniają pracy. W zasadzie składam wypowiedzenie, no dobra, to teraz będę szukał pracy. Zastanowię, co dalej, prawda? Tylko najczęściej robią to na zakładkę. Czyli już pracują, no ale jakby są otwarci na rozmowy, na procesy i często chcą aktywnie brać udział w tych procesach. No i wtedy dzwonią i mówią, słuchaj, no ja bym się chciał spotkać, czy chciała spotkać, bo chciałabym porozmawiać o jakichś tam możliwościach dla mnie, powiedzmy, tak? No bo właśnie na stronie internetowej Twojej firmy widziałem taką możliwość wysłania CV po prostu przez kandydata potencjalnie do jakiegoś procesu, ale rozumiem na przyszłość. Wysłanie CV to każdy może. W każdej chwili ono trafia do tak zwanej bazy i sobie tam siedzi i czeka. Na właściwy moment. Tak, na moment, kiedy akurat będziemy mieli projekt i możemy daną osobę zaprosić do procesu. Ale nie jest to tak, że aktywnie na rzecz tej osoby pracujemy, tak? Więc tak jak mówię, no my możemy spotkać się, możemy porozmawiać, możemy odbyć sesję tam powiedzmy, nie wiem, 3 spotkań, no bo ja staram się raczej więcej nie robić. I to jest takie bardzo szyte na miarę do tej osoby, ale to nie jest tak, że ja będę dla tej osoby szukać pracy potem. I oczywiście, że ja lepiej tą osobę poznam, tak? Że ja zobaczę tak ją tak trójwymiarowo wtedy, niż na takim rekrutacyjnym spotkaniu. I jak się tam gdzieś pojawi jakiś proces rekrutacyjny, no to ona mi tam top of mind wskoczy, tak? I myślę, kurczę, no to on by się nadał. Może jego CV nie pasuje, tak 1 do 1 profilowo, ale ja już go znam, wiem, że on by się do tego nadał, więc teraz tylko muszę przekonać klienta, żeby się spotkał z nim, tak? Więc no może to tak i tak czasem działa, ale to też tak jest, że my tych projektów nie mamy jakoś tak strasznie dużo. To jest tak, że my możemy mieć, nie wiem, 3-5 projektów. My jesteśmy taką bardziej firmą butikową. 3-5 miesięcznie, kwartalnie? 5 projektów to jest tak, no tak w jednym czasie, że się toczy. To trudno powiedzieć, że to jest w miesiącu, prawda? Bo tak jak mówisz, ten proces zajmuje około 6 tygodni tak, proces po naszej stronie zajmuje 6 tygodni. Jasne. Czyli od momentu podpisania umowy klient zleca, czyli klient zawsze musi sobie dać jakieś 3 miesiące zapasu, czyli że 3 do 6 miesięcy nawet, że za 6 miesięcy dopiero będzie miał na pokładzie tego człowieka. No też cały czas biorę pod uwagę, że to jest właśnie powiedzmy, że dyrektor, tak? No bo zarząd to nawet i 12 miesięcy czeka. No tak. No. Albo nawet czasem i 18 miesięcy się zdarza, no bo że ludzie jakby w zarządu mają różne tam okresy wyjścia, bo jakieś bonusy, które czy tam jakieś tam różne formy umów, które ich wiążą, prawda? No też mamy do czynienia nie tylko często jakby z jednorodną organizacją, ale z grupą, więc jest dużo różnych spółek w danej jakiejś grupie, więc... W takim razie ty masz jakąś sezonowość w pracy? Czy to jest tak, że więcej kandydatów pojawia się w określonym okresie roku na przykład? Słuchaj, ja nigdy nie patrzę na to, ile mi się pojawia kandydatów. Przepraszam, zleceń. Chodziło mi o zlecenia. Nie, generalnie nie ma takiej sezonowości. Mogę powiedzieć, że dużo się dzieje zawsze na początku roku, czyli taki pierwszy kwartał i dużo się dzieje w drugim kwartale, czyli w wakacje. Czyli wtedy, kiedy wszyscy myślą, że jest sezon ogórkowy, to my mamy najwięcej roboty. Zbierasz, okay. Dlatego, że klienci wtedy nam wydają jakby, dobra, to róbcie i sami jadą na wakacje, no a my mamy wtedy taki dobry czas, bo mamy dużo projektów. Czyli na wakacje chodzisz, ale w innych miesiącach? Tak, ja chodzę we wrześniu, to już wiedzą jakby moi gdzieś tam znajomi. Ty działasz na ekstremalnie konkurencyjnym rynku. Dane z Polskiego Forum HR wskazują, że firm członkowskich świadczących usługi zatrudnienia i pośrednictwa w pracy jest w Polsce dobrze ponad 100. Tak? No. Czy ty czujesz ten oddech konkurencji jakiś na swoim ramieniu? Powiem Ci tak, ja w ogóle się nie oglądam na konkurencję. Robisz swoje? No, ja i nigdy tego nie robiłam. Nigdy nie robiłam jakichś statystyk, danych. Oczywiście ja dużo planuję, ja dużo analizuję i oczywiście w momencie, kiedy tam, nie wiem, startowałam ten biznes, no to patrzyłam sobie, kto jest dokładnie na rynku, jakie ma usługi i raz na jakiś czas robię takie review konkurencji. Natomiast mam takie poczucie, że gdzieś tam w tej mojej niszy jest mi naprawdę dobrze. Tak? To czym wygrywasz? No myślę, że znajomością na pewno tego rynku, bo jest to bardzo specyficzny rynek. Tak? Tutaj to nie pracujesz, wiesz, z jakimś produktem konkretnym, tylko masz, nie wiem, czas antenowy, tak? Sprzedajesz albo
badasz, masz różne wskaźniki oglądalności, które mierzysz, czy to nie wiem, w internecie, czy w innych mediach, nie wiem, w telewizji jeszcze. Czy nie wiem, jakieś tam miary, które mają powstawać w jakichś innych branżach, typu w outdoorze na przykład. Więc ja myślę, że znajomość jakby specyfiki pracy, nie wiem, jak się pracuje to jest bardzo ważne, żeby rozumieć w ogóle, na czym to polega, tak? Na czym polega, nie wiem, produkcja telewizyjna, czym się różni od produkcji reklamowej na przykład, no już tak w kontekście też człowieka, który się tym zajmuje. Jasne. Albo czym się różni produkcja po stronie domu produkcyjnego od produkcji w telewizji. Czym się różnią ci ludzie i dlaczego jeden albo drugi nie będzie miał takich kompetencji, żeby się sprawdzić na przykład po drugiej stronie barykady, a czy raczej nie będzie miał. Jasne. Nie? Bo nigdy nie możemy być pewni. No więc jakby to na pewno jest taka duża wartość nasza, że my gdzieś tam po prostu bardzo dobrze znamy ten rynek, znamy ludzi, znamy układy, które są, a jakby nie było, w tej branży jest dosyć dużo układów, dużo jest też eventów, dużo jest bardzo... układach. Tak, układy w sensie, nie wiem, firma pracuje z firmą X i na przykład nie chce w ogóle wyciągać na przykład ludzi, tak, z tej firmy, bo nie chce tracić sobie partnera biznesowego, czy jakby ma tam osobę, no wiadomo, że się pracuje gdzieś tam z ludźmi na koniec dnia. No i te specjalizacje, Więc tak? na to trzeba bardzo uważać, albo ktoś się z kimś gdzieś tam kiedyś pokłócił, czy jakiś niesmak pozostał nawet sprzed 15 lat i Ciężko i czasem będzie jak się te rany zagoić. No to... tak, no, więc jakby jeśli się o tym wie, kto z kim, jak, no to też łatwiej na pewno się pracuje. I te specjalizacje, o których mówisz, tak? Digital media, widzę teraz też te e-commerce, marketing, czy Tak. te ciągle obowiązują w Twoim... Ciągle, chociaż projektów e-commerce'owych jest, znaczy teraz w ogóle na ten e-commerce już skończył się taki boom, już teraz trochę inaczej, już teraz te biznesy e-commerce'owe bardziej się repozycjonuje, czyli w jakiś sposób udoskonala, optymalizuje, już bardziej na to się patrzy, niż na budowanie stricte biznesu e-commerce'owego. Co miało być zbudowane, już zostało zbudowane. Więc tak, robimy e-commerce, owszem. My robimy projekty głównie dla telewizji, dla wszystkich wydawców, producentów kontentu, czyli telewizja, radio, prasa nadal, internet, jeśli miałabym to włożyć jakby do tego jednego worka, wszystkie, nie wiem, firmy produkujące content, czy właśnie to są produkcje seriali, filmów do telewizji, czy do kin, czy do streamingów dzisiaj, tak? No bo ja Ci mówię o tych mediach, ale one wszystkie mają swoje ewoluują, zmieniają digitalowe się. i streamingowe. Mamy muzykę, dużo też ostatnio robimy w muzyce, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, fajne. Czyli mamy też muzykę, wydawców, ale też mamy streamingi, dystrybutorów muzyki, prawda? Mamy agencje reklamowe, domy mediowe, jakby cały ten worek taki, powiedziałabym, z agencjami, brokerami czy pośrednikami. No i mamy trzeci obszar, który ja nazywam marketer, czyli naszym klientem może być każda firma, która wydaje pieniądze na reklamę w mediach. Czyli wydawałoby się, że już prawie tutaj każdy. nie... Tak, czyli że już jakby... Przestaje być specjalizacja. Tak, że nie jest specjalizacja. Natomiast tu jest ale. Realizujemy CMO, czyli taki Chief Marketing Officer na przykład, czyli jednak osoba, która z mediami cały czas ma do czynienia, albo właśnie e-commerce, albo digital, tak, w tym rozumieniu, więc albo dyrektor kreatywny, albo dyrektor produkcji, no bo takie kompetencje też często są przerzucane do tego reklamodawcy, nie? Więc to jest taki, no i nadal jesteśmy w specjalizacji. Tak? No to bardzo Cię proszę, żebyś odsłoniła trochę kulis swojej pracy i zagrajmy w taką grę. I skoro dobrze się czujesz na rynku digital, to załóżmy, że masz takie zlecenie związane z pozyskaniem członka kadry zarządzającej w firmie z tego sektora i ja mógłbym być dla Ciebie takim dobrym kandydatem, to gdybyś nam mogła powiedzieć, jak ten proces wygląda, jak to właśnie funkcjonuje. Ja jestem zatrudniony w jakiejś innej firmie zupełnie. Nie wiem, że jest ta rekrutacja, ale ja myślę sobie, że jest Tomek i chciałabym Tomka pozyskać. Gdybyś tak? tak właśnie nam trochę tych kulis zdradziła, jak to działa? No jak to działa? No, to jest tak, że tak jak już powiedziałam na początku, jak już przejdziemy z klientem do etapu, że podpisujemy umowę na rekrutację, czyli te parę miesięcy rozmów i dyskusji na temat tego, że na przykład
dobra, jest ta rekrutacja, no to my zaczynamy pracować nad tak zwaną strategią wewnątrz, czyli jakby zastanawiamy się, kto byłby idealny jakby do tej roli, tak? I to pytanie, które ja sobie głównie zadaję, nie tak naprawdę jakby ten role profile, czy ten znaczy to jest ważne, ale ja traktuję to jako taki additional value, bo dla mnie najważniejsze pytanie, które muszę sobie odpowiedzieć, czy z klientem już na etapie briefu, co ta osoba ma zrobić w firmie, po co jest ta rekrutacja, z jakiego powodu my tej osoby szukamy. Więc to jest pierwsze pytanie. I tutaj mogą być odpowiedzi w stylu, no jesteśmy na zakręcie, musimy wyjść z zakrętu, chcemy wprowadzić jakiś nowy produkt na rynek i nie mamy takich kompetencji w firmie. No jakiś zwrot jest, no, najczęściej jest jakiś zwrot. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kto jest moim klientem personalnie? Jaki to jest człowiek? Jaka jest jego historia, jak on pracuje? I z jaką osobą, już sobie wyobrażam wtedy, ponieważ moja wyobraźnia jest bardzo bogata, w jaki sposób ten człowiek, ten mój pracodawca, ten mój klient będzie pracował z kandydatem. Czyli wyobrażam sobie, jakie cechy powinna posiadać osoba, która będzie z tym moim klientem pracować. Żeby to zażarło, tak? Żeby to dobrze współpracowało. Zastanawiam się nad tym, jaka jest kultura w tej firmie, dla której ja szukam. Jaka tam jest kultura organizacyjna? Czy to jest biznes, no takie proste, tak? No, czy to jest biznes korporacyjny, taki, gdzie mamy dużo szczebli, jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, jakiś stylebook funkcjonuje, tak? Takiego funkcjonowania. Czy mamy do czynienia z biznesem właścicielskim, na przykład, gdzie no już tutaj każdy biznes właścicielski rządzi się innymi prawami. Tak jest. Jaki jest właściciel? Ale też, no, czy jest rozwinięta kultura HR-owa, czy nie, więc nad tym się zastanawiam. No i jakby rozmawiam oczywiście z dziewczynami swoimi na ten temat, no, szykując tak zwaną długą listę, czyli no już zadaniem jakby dziewczyn jest mapping rynku. Oczywiście ja mam typy w głowie, ale to, że ja mam typy w głowie, to jedno, ale my i tak musimy mieć pewność, że zrobiliśmy maksymalnie wszystko, żeby znaleźć najbardziej właściwą osobę, żeby nikt nam nie umknął, tak? Dostępną w danym momencie. Więc po tych 2 tygodniach pojawia się mapping, no i co powiedzmy tam 3-4 dni wewnętrznie, bo pytasz o kulisy, więc to klient tego nie widzi, ale my wewnętrznie co 3-4 dni zawsze mamy burzę mózgów, czyli jakby dzisiaj jest takie statusy, tak? Na jakim jesteśmy etapie, kto pojawia się, kto się pojawił. Tak, no oczywiście korzystamy z LinkedIna, bo to jest też dzisiaj nieocenione źródło. Jeśli kogoś nie znamy, no bardzo dużo telefonów już i telefonów i CV-sów jakby osób, które mogą się znaleźć w procesie mamy, więc kontaktujemy te osoby, czyli kontaktujemy Ciebie. Jakby najczęściej w takim procesie dzisiaj u mnie wygląda to w ten sposób, że dostajesz kontakt od jednej z moich dziewczyn na zasadzie, no nie mówimy w ogóle dla kogo pracujemy. No właśnie, bo powiedziałaś, że jakby w dużej części te procesy objęte są tajemnicą na pewnym etapie przynajmniej, tak? Czyli czego ja się mogę dowiedzieć? Że jest jakaś firma atrakcyjna, która szuka bardzo konkretnej osoby i czy ja w ogóle jestem otwarty wtedy? To są takie pytania po prostu. Tak, że oczywiście zastanawiamy się nad tym, co możemy powiedzieć, a czego nie, bo też, żeby nie palnąć czegoś, co spowoduje, że bardzo szybko się domyślisz, bo ten rynek jednak jest wąski, prawda? No ale wyzwaniem jest mimo wszystko rozmowa z kimś, kto już tą pracę posiada i zazwyczaj, tak jak powiedziałaś, nie myślał o zmianie. W związku z czym jakich tutaj argumentów możecie używać? Powiem Ci, że jakby nie jest trudno zachęcić osoby do rozmów pierwszych. Tak? Nie jest trudno. Okay. Nie jest trudno. To jeśli ktoś zdecydowany jest, że dzisiaj przynajmniej tak to wygląda, tak? Że nie, zachęcić do rozmów. To czy dalej, to jest już jakby inna bajka, ale najczęściej pytamy, czy ktoś byłby otwarty po prostu na to, żeby poznać więcej szczegółów, żeby odbyć spotkanie, właśnie takie pierwsze poznawcze, taką rozmowę. To nawet trudno nazwać, że to będzie jakieś takie interview typu lampa w oczy i przepytywanie, to dzisiaj też tak nie wygląda. Więc bardziej chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie poznali, żebyśmy zobaczyli jakby. No, więc ludzie chcą dać sobie szansę, takie mam postrzeganie tego i też tak to sprzedajemy,
daj sobie szansę się poznać. Bo jeśli nawet dzisiaj powiesz mi nie, no to wiadomo, że ja zawsze będę już gdzieś miała Cię w głowie. A jeśli jeszcze emocja z tego spotkania będzie przyjemna dla mnie, no to tym bardziej zapamiętam, tak? Więc pod tym kątem, tak, czasami mówimy, że to w ten sposób działa. Generalnie ludzie są otwarci, żeby pierwszą rozmowę odbyć. Nie mówimy oczywiście, dla kogo pracujemy i co. Często skupiamy się na tym, co jest do zrobienia, ale też wiemy, no, my wiemy, że my do Ciebie dzwonimy, więc my już wiemy, jakie Ty posiadasz doświadczenie. Prawda? No tak, no to tak jak dzisiaj porozmawiamy. Dla mnie nie jesteś tajemnicą, bo ja trochę się przygotowywałem do spotkania z Tobą. Ty możesz mniej wiedzieć i oczekiwać, czy spodziewać się tego, co Cię tutaj spotka, ale masz rację, został zrobiony już bardzo solidny research i często też posiadasz zapewne informacje o tym kandydacie nawet z innych źródeł, prawda? Tak, tak. Albo z innych procesów też już gdzieś znamy osobę. Ale to też tak jest, że my sprawdzamy najpierw takie brzegowe rzeczy, które nas interesują. Więc czasem się zdarza, że to my zawieszamy rozmowę też, no bo się okazuje, że nie wiem, Twoje oczekiwania finansowe, bo my pytamy o kilka rzeczy w tej pierwszej które rozmowie. są istotne zapewne. Po pierwsze otwartość do rozmów, po drugie, czy możemy, nie wiem, te 10 minut porozmawiać, żeby zapytać o kilka rzeczy, które są kluczowe. Telefonicznie wtedy, czy potrzebujesz się zobaczyć z kimś face to face? Nie, to by się nie udało, dlatego że to by za długo trwało, a szkoda po prostu czasu naszego i osoby, więc tak, rozmawiamy 10 minut, pytamy o takie kluczowe rzeczy, nie wiem, język angielski, jeśli jest potrzebny, bo jeśli ktoś w ogóle nie mówi, no to choćby, nie wiem, jakie super było doświadczenie, a firma międzynarodowa i jeszcze anglojęzyczny pracodawca, no to nie ma sensu. Albo właśnie no, pytamy też o takie oczekiwania finansowe. No trudno komuś powiedzieć, dobra, moje oczekiwania są dzisiaj na poziomie takim i takim, no bo ja jeszcze po pierwsze nie wiem, o jakiej ofercie mówię, a po drugie nie znam Was na przykład. Ale raczej ludzie mówią o jakichś widełkach, czyli na przykład, no dobrze, poniżej jakiego poziomu w ogóle nie opłaca się Panu rozmawiać. Jasne. No, fair point. Ty mówisz, no poniżej takiego poziomu, tak? I to nam wystarczy na ten moment. To może być, często ludzie mówią, dobrze, to ja Pani powiem, jakie moje dzisiaj wynagrodzenie, tak? No ja dzisiaj zarabiam na takim poziomie. No i wtedy my sobie możemy powiedzieć, dobra, okej, jest w budżecie, zmieścimy się, tak? Albo jest dużo powyżej, ale zdarza się, że jest na przykład dużo powyżej, a jest super. Tak. No i wtedy jest Marta, telefon do mnie, Marta, co robimy? Gość jest super, brzmi fajnie, jest otwarty, no to wtedy ja decyduję, tak, dobra, bierzemy go, tak, albo no i ja później rozmawiam też z klientem i też tak przedstawiam klientowi, że jak już na koniec widzi shortlistę, no to ma też takich kandydatów, którzy są trochę powyżej budżetu na przykład, albo no i mam fajnych klientów, muszę powiedzieć, jakby też takich otwartych, że oni chcą też spotykać takie osoby i zdarza się, że potrafią też robić ruchy, tak, finansowe. Fajnych dlatego, że jednak rekrutujesz w obszarze executives, czy fajnych, bo mediowych właśnie, czy takich digitalowych? Wiesz co, ja próbuję z każdym klientem nawiązać relacje. Ja myślę, że dzisiaj już po tym czasie, no łatwo mi to wychodzi. Ale czekaj, nawiązujesz relację z klientem, który jest pracownikiem danej organizacji. No, on tam za chwilę może przestać pracować, ale ta relacja z osobą, rozumiem, jest taka najistotniejsza, najważniejsza, bo gdzieś możecie potem... Najczęściej to jest tak, że no tak, ja pracuję... pracuję też najczęściej z jakimś pracownikiem, który jest pracownikiem jakiejś korporacji albo jakiejś firmy. Albo jest właścicielem, jak jest właścicielem, to wiadomo, że tam będzie raczej w tej firmie. Natomiast to jest okej, no, ale to też tak jest często, że ja znam już bardzo wiele osób jakby z tej samej organizacji, więc no nie wiem, jeśli bym miała patrzeć na to, że okej, znam Ciebie, a Ty za chwilę jakby zmienisz pracę, to przestajesz być moim klientem i ta firma, w której pracowałeś, przestaje być moim klientem, bo już nagle nikogo tam nie znam, to też nie mam takich sytuacji, bo znam jeszcze innych, tak? Więc, ale miałam na myśli, że buduję relację taką partnerską i myślę, że to jest też fajne, w ogóle po prostu przyjemnie nam się pracuje, tak? Z tymi klientami, bo poznajemy jakby swoje motywacje i też no myślę, że moi klienci wiedzą, że ja jestem jednak osobą, która bierze odpowiedzialność, więc to często jest tak, mówię, dobra panowie, robimy tak i tak. No. Albo możemy pojechać w tą stronę i tu czeka na 100, a jak pojedziemy w tą, to czeka na 100.
Ale i teraz podejmiemy decyzję, tak? W którym kierunku. To fajnie, Buzia, ci się śmieje, jak o tym opowiadasz. Każdy chciałby pracować tylko z najlepszymi dla siebie klientami. Nie zawsze tak to wychodzi. Czy miałaś też takich, z którymi, po doświadczeniu, z którymi powiedziałaś, już nie chcę więcej? Tak. Miałaś, okej. No dobra, nie będę cię pytał o szczegóły teraz, ale mam jeszcze taki zestaw pytań na potem. Tak. No wiesz, staram się zawsze wyciągać jakby też jakieś lekcje z tego dla siebie, bo tak jak mówię, ten mój biznes jest o ludziach, o relacjach i o emocjach. I to jest... czasem burzą się we mnie jakieś emocje, oczywiście, że już mam dość, prawda? Ale jakoś mam takie parcie na bramkę, wiesz, że jakoś tak ciężko mi jest powiedzieć sobie, że pół drogi rezultat jest ważny, tak? Tak, rezultat jest ważny, ale bym chyba dzisiaj, już po tym długim czasie, powiedziała, że no oczywiście idealnie jest, że jest i rezultat, i droga. Ale dzisiaj nawet odważyłabym się chyba powiedzieć, że droga jest najważniejsza, a nawet nie rezultat. To nie jesteś odosobniona. Nie? Wielu tutaj mam założycieli, którzy myślą podobnie o tej swojej zawodowej i nie tylko karierze. Cieszycie się, sama o tym piszesz, wysokim wskaźnikiem sukcesu właśnie i wysokim zadowoleniem waszych klientów. To są takie najważniejsze parametry w twoim biznesie, w twojej działalności, bo zadowolenie to rozumie, a ten wskaźnik sukcesu, to co nim jest w takim razie? No zatrudnienie człowieka, okay. Tak? Czyli ilość rozpoczętych projektów i skończonych właśnie z takim rezultatem, że dana osoba z waszej rekomendacji zostaje zatrudniona. Z waszej stajni, tak. To też fajnie sformułowane. Tak. I ty no i nie mamy, praktycznie nie mamy gwarancji. To też jest, myślę, jakiś że jak zaczynasz, to nigdy nie wiesz, czy to się skończy. No widzisz, ten mój biznes nie jest taki prosty, w tym sensie takim też emocjonalnym, no bo tak, nawiązuję relacje z klientem, chcę dla niego jak najlepiej. Potem poznaję człowieka, który będzie kandydatem, chcę dla niego jak najlepiej, nie? No, muszę połączyć jakby te dwa światy, jak już powiedzmy, że jesteśmy na takim finale, żeby i ten był szczęśliwy, i ten był szczęśliwy. No i żeby ten dowiózł, co ja go tam zatrudnię, a ten był dobrym szefem, no w sensie takim, no nie utrudniał jakby tego, nie przeszkadzał. No tak, żeby ten kandydat nie powiedział ci po kilku miesiącach, pani Marto, ale mnie pani na minę wsadziła. No, niestety czasem też są takie sytuacje, no. Okay. Nie to, że ktoś mi powie, że Marta, wsadziłaś mnie na minę, tylko na przykład dzwonią i mówią, że wcale nie jest tak fajnie, tak, albo gdzieś, ale też są różne przypadki, no. Na przykład rekrutujecie jeden człowiek, a po 3 miesiącach jak ty tam przychodzisz za 12 miesięcy, no tak? Od momentu rekrutacji. No tak, są już inni. Pracujesz 3 miesiące z tym, który cię rekrutował, potem tamten gdzieś odchodzi i dostajesz innego. I już on nie jest fajny dla ciebie. I on już wymaga zupełnie czegoś innego i ty sobie myślisz, no i co ja tu robię? No, to rzeczywiście dużo emocji tam w tej twojej robocie. No, emocji jest bardzo dużo, tak. Czy nie kończysz procesu zamykając go daną rekrutacją, tylko też pewno w jakimś stopniu bierzesz odpowiedzialność za tego kandydata już przez jakiś jeszcze okres potem? Jest taki okres ochronny? Staram się, żeby nie zwariować, tak? Okay. Psychicznie, sama ze sobą. Uczę się teraz odpuszczać, żeby jednak tej odpowiedzialności już nie brać. No bo ja nie mam na to wpływu, no bo ja nie mogę już mieć wpływu, co się wydarza dalej. Teraz, po 25 latach? Tak, uczę się, tak. Nigdy nie za późno na takie lekcje, nie. Tak? Uczę się. A wcześniej cię to kosztowało co? Właśnie dużo nerwów, jakiś stres, napięcie. Nocy? No tak, stres, napięcie. Jakby najpierw, żeby dostać projekt, żeby podpisać kontrakt. No tak. Najczęściej to są duże pieniądze. No pewno, no mówimy o... Klient też płaci nie za sukces, tylko płaci w ratach przedpłaty, czyli on już jakby wykłada kasę na dzień dobry, a ja mu gwarantuję, że ja mu takiego człowieka, jak on sobie życzy, znajdę. Ale ja tego nigdy nie wiem. Nie mogę tego wiedzieć. I nikt tego nie wie. Więc, bo mogą być różne sytuacje. Ja mogę nawet wyobrażać sobie, że ktoś jest fajny, tylko to jest człowiek na koniec dnia. Żona może zachorować, zmieni zdanie, dostanie podwyżkę w międzyczasie. Nie wiem, klient mój, nie wiem, nie spodoba mu się, albo tam coś im się z stroną nie spodoba. Tam jest bardzo dużo emocji. To potem, udaje się doprowadzić do końca, bo to też jest bardzo emocjonujący moment, kiedy ktoś już, mówi, dobra, to ja już idę, tak, już po wielu rozmowach tam decyduje się wziąć tą ofertę,
podpisujemy tak zwany list intencyjny, promesę zatrudnienia lub umowę, w której też uczestniczę, więc jeszcze jest kwestia jakichś tam negocjacji, warunków, które też są bardzo emocjonujące, no bo cały czas to jest ten level. A klient cały czas chciałby liczyć na wsparcie Twoje w tym procesie? Ja chcę, wiesz, ja chcę tam być, bo ja nie chcę, żeby coś się wydarzyło poza mną, że się to rozjedzie, bo zdarza się, że w ostatniej chwili klient dzwoni i mówi w życiu, ja jego w życiu nie zatrudnię. Tak. To w ogóle, co on robi? A ja nie wiem, co on robi? No przecież ja muszę wiedzieć, co on robi. Tak. Więc ja staram się tam być i dopiąć to. I teraz tu dopnę, a potem no właśnie jeszcze jest też takie coś, czy ktoś się sprawdzi, albo czy pracodawca się sprawdzi, bo to też może być w dwie strony. I jak, bo mówisz teraz, uczę się odpuszczać. No widzę, że to Ci się spodobało. A jak wygląda ten proces, to mnie ciekawi. No bez wchodzenia w jakieś szczegóły albo intymne historie, ale co tam zmieniłaś u siebie, żeby to było łatwiejsze? Słuchaj, ja mam coś takiego w sobie od zawsze, że ja zawsze niestety bardzo dużo nurkowałam w siebie. Bardzo dużo analizowałam siebie, tak? I się zawsze próbowałam jakoś ulepszać, poprawiać. Ale bo co, dopiero... zauważałaś te problemy w sobie samej? Nie, bo jestem po prostu perfekcjonistką. Okay, to jest mój taki problem. No absolutnie. Wiesz, to jest problem, tak? To oczywiście dzisiaj możemy sobie mówić, no dzisiaj to ja już to wiem, tak? Z czego to wynika i dlaczego ja się tak, a nie inaczej zachowam. I w ogóle dlaczego ja mam predyspozycje takie, a nie inne, żeby wykonywać taki, a nie inny zawód. No, na szczęście mam to szczęście, że jestem we właściwym miejscu i nigdy mi do głowy nie przyszło i w ogóle cały czas się cieszę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale wiem dlaczego mam taki... Znasz swoje słabości tak, i znam swoje słabości, prawda? Ale znam też swoje schematy. Okay. Schematy takie, wiesz, no wyniesione z dzieciństwa, tak? Więc no to, co ja mówię, że uczę się odpuszczać, to jest duża praca nad sobą, myślę. I to jest, myślę. No, moja terapeutka mówi, nie mów, myślę, tylko powiedz, czuję. No właśnie, chodzę na terapię na przykład od 3 lat. I też dopiero, oczywiście zawsze całe życie gdzieś tam miałam jakieś epizody wchodzenia, wychodzenia, ale ja kiedyś patrzyłam na to, że nie będę tam rozwlekać nie wiadomo jakich tematów i jak się dzisiaj czujesz. No jak się czuję, no po prostu chcę temat załatwić, mam taki problem, proszę o poradę i chciałam wyjść i nie wiem, po 3 czy 5 sesjach mieć już rozwiązany problem, tak? Na to patrzyłam w ten sposób. No i myślę, że dopiero jakieś 3 lata temu tak naprawdę jakiś tam wake-up call no właśnie, co nastąpił, było triggerem, że ja tak na serio po prostu w to weszłam i dzisiaj widzę, że to właśnie ma sens, żeby na to patrzeć zupełnie inaczej. Tak, jako taki długi proces, a właściwie równoległy proces z życiem, który toczysz. Gratuluję i dziękuję, że nam o tym mówisz tak otwarcie. To też jest niecodzienne. Wracając jeszcze do tej współpracy z Twoimi zleceniodawcami, czy właśnie szybkość, jakaś efektywność, czy jakość tych kandydatów z kolei dla Twojego zleceniodawcy jest najważniejsza? Co tam jest takim kluczowym KPI-em? Po prostu znalezienie dobrego człowieka, najlepiej dopasowanego do naszych preferencji? Czy zrobienie tego jak najszybciej, jak najtaniej? Czy to jest zawsze jakiś zestaw? Jak najtaniej, to ja w ogóle w to nie wchodzę. Okay. Ja to już widzę w rozmowie, jak się... Często w rozmowie już też widzę, jak klient do tego podchodzi, więc jeśli patrzy na to w ten sposób, to mówię, że jest naprawdę bardzo dużo firm. Czyli jeśli ma być dobre, to musi kosztować, wiadomo. No tak. Zależy mi zawsze na tym, żeby właśnie zbudować relacje i poznać tego klienta, jakie są jego motywacje i jak on patrzy na tą rolę. I no oczywiście zależy, z klientom wszystkim zawsze zależy, żeby było szybko. To nie wiem, czy trafił się kiedyś... Nie, trafił się taki na przykład, który powiedział, mamy dużo czasu, mamy tam 6 miesięcy. Myślę, o Jezu, to za dużo, to przecież to może zaczniemy za 3 miesiące. Ale zawsze chcą szybko. No więc muszę to tak tonować, tak? To w sensie mały proces, każdy etap i pomimo tego, że czasem już nawet na początku widzę, jaki tam koniec będzie tego, to jakby i tak chcę przepracować, bo to jest bardzo ważne, żeby to się ułożyło, żeby te emocje się ułożyły, żeby to się naprawdę spięło. Więc zależy im
no, na jakości na pewno, na jakości procesu też im zależy, no bo w momencie, kiedy my podpisujemy kontrakt, pracujemy na rzecz jakiegoś klienta, to w tym momencie jesteśmy ambasadorem tego klienta. Dokładnie. I ja i dziewczyny, z którymi pracuję, jakby ja chcę, żeby one po prostu czuły, że my jesteśmy wszyscy drużyną, tak? Z klientem. I mówimy dokładnie ich głosem klienta. Więc to, w jaki sposób będziemy budować relacje z kandydatem i jak opowiadać o tej roli, no to buduje trochę PR. No, część historii potem tego życiorysu zawodowego. Tak. A wiesz, jak to jest? U mnie też często tak jest, że już powiedziałam, że branża hermetyczna, że ludzie się znają, jest bardzo dużo plotek. Już po prostu informacja po prostu is the king. Tak? Więc ludzie próbują już przewidywać, ja już wiem, dla kogo pani pracuje. Ja tam to często mówię, no to dla kogo pracuję, tak? Zdarza się, że to są pudła, no ale wiadomo, że ja nigdy nie powiem, nie przytaknę. Czasem nawet tak jakby przytakuję i mówię, dobra, mamy poufny projekt, no to niech sobie myśli, że to jest ta firma, co on myśli, że jest. A jak ty możesz tak technicznie teraz, jak mówisz o tej poufności, zobowiązać kandydata do tego, żeby trzymał tę informację? NDA musimy podpisać. To jest tak, że no, na początku robimy telefony, tak? Więc tutaj wiadomo, nikt nic nie podpisuje i nic nie mówimy. Potem jest pierwsze spotkanie, najczęściej z naszą konsultantką. To najczęściej nie jestem jeszcze ja, dzisiaj, tak to wygląda. I to pierwsze spotkanie też jest jeszcze bez wymieniania nazwy klienta, czyli jakby tutaj bardziej ona stara się opowiedzieć o wyzwaniu, co jest do zrobienia i poprzez to wyzwanie sprawdzać, czy ta osoba miała już takie doświadczenia, no i tam drąży, tak, ten wątek. Patrzy też, jak się zachowuje i potem ona wyłania taką shortlistę wewnętrzną naszą, z którą ja się spotykam, czyli u nas są 2 spotkania. No i ja już wchodzę na takie spotkania z osobami, które już podpisały NDA najczęściej, tak? Czyli one dostają NDA. No i ja na tym spotkaniu, dużą część spotkania poświęcam bardziej albo opowiedzeniu o kliencie, ale też rozmowy z tym człowiekiem, żeby go tam mówić, no dobra, no ale to jakbyś sobie poradził z taką sytuacją, tak? Masz taką stałą listę punktów, pytań, które musisz zadać i które chcesz zadać, żeby... Jak zaczynałam w tym biznesie, to miałam naprawdę taką listę pytań i w ogóle stresowałam się każdym spotkaniem z kandydatem. Byłam młoda, oni byli 20 lat starsi, musiałam się wspinać na wyżyny umysłowe, żeby w ogóle ktoś mnie poważał. Okej. I naprawdę to mnie bardzo stresowało, także lista pytań była. No a dzisiaj to nie mam. Ja powiem Ci, że pamiętam taką sytuację jeszcze z mojej poprzedniej firmy, w firmie NAI, jak byłam. I ja miałam nad sobą szefową, no i jeszcze był François, który był właścicielem, François Nel był właścicielem firmy. I François przychodził do nas na meetingi, tam na poniedziałkowe takie spotkania, tylko że posłuchać, prawda, czy wszystko dobrze się dzieje, no i wychodził, to tylko tyle. No i on czasem lubił przed tymi spotkaniami tak sobie wejść do firmy i tak pochodzić pomiędzy biurkami i popytać, o co chodzi. Pamiętam, że kiedyś się go zapytałam, słuchaj, czy ty jesteś przygotowany do tego spotkania? Tam jakieś spotkanie było, a François mówi, słuchaj, ja staram się patrzeć, ja lubię tak spontanicznie wchodzić w spotkania, bo ja nie lubię się tak nastawiać, wiesz? Tak się nie lubię nastawiać, żeby się tak jakby, że nadam sobie jakąś tezę, taką tezę i będę potem grał na tą tezę, tak? Że po prostu chcę tak popłynąć, ja sobie myślę. I to Cię wtedy zaskoczyło? Tak, bardzo. I ja sobie myślę tak, ale idzie na łatwiznę. Tak sobie pomyślałam. Natomiast to jest super, ja dzisiaj robię dokładnie to samo. No. Ja nie lubię sobie nic ustawiać w głowie i lubię tak pójść na żywioł. Wtedy jesteś tu i teraz, nie? Jakby czerpiesz z tego kandydata tak, chyba to jest coś otwartą takiego, że świeżą. Ja wiem, co ja chcę sprawdzić. Bez przekonań żadnych. Ja wiem, co ja chcę sprawdzić. Wiadomo, że ja nie daję tej rozmowie płynąć gdzieś w jakimś tam dziwnym kierunku, prawda? Że jakby sprowadzam cały czas jakby tę rozmowę na takie tory właśnie biznesowe, czy jakby wszystko, co dotyczy, czy ja zamknę tym człowiekiem, bo ja w tyle głowy mam cały czas taki dzwonek. Możemy sobie świetnie rozmawiać o życiu, o różnych rzeczach, a ja w tyle cały czas patrzę, czy ty się sprawdzisz w tej roli, wiesz, i cały czas, że jeśli widzę, że tak, to
to po prostu poruszam jeszcze kolejne jakieś tam inne wątki. To masz jakąś taką ulubioną grupę lubię kandydatów na przykład, z którymi ci się lepiej czy trudniej rozmawia? No w tym przypadku lepiej, czy to są na przykład, nie wiem, starsze osoby, czy to młodzież dzisiaj Ja lubię ze wszystkimi rozmawiać, naprawdę. Ja kocham rozmawiać z ludźmi i każde pokolenie jest naprawdę super. Dla mnie po prostu lubisz ludzi, tak? Tak, ja lubię ludzi i teraz mamy tak, że mamy 4 pokolenia w pracy, więc ja mam okazję spotykać się naprawdę z każdym. Z 20-latkiem, z 30-latkiem, z 40-latkiem, z 50-latkiem i nawet z 60-latkiem, bo niektórzy moi nawet klienci mają 60+, nie? I często śmieję się, bo jak tam przychodzę i rozmawiamy i na przykład tam omawiam jakichś kandydatów, a co mój klient mówi tak: Marta, ale ja nie mogę wziąć tego człowieka, przecież on ma takie same choroby jak ja. No proszę. Więc to tutaj gdzieś tam tak. I rośnie na znaczeniu ten pracownik, który jest doświadczony, dojrzały? Rośnie. Okej. A z kolei młodzież, przepraszam, że Młodzież. tak o tym mówię, ale właśnie 30-latkowie, no może masz takie, no nie, chyba Tak. pewno takich executives to... No w e-commerce są Okej. młodzi. To sam wiesz, że startupowcy potrafią mieć i 20 parę No tak. lat. No tak, najczęściej gdzieś tam dotyczy to albo performance marketingu, bo to nawet nie musi być e-commerce stricte, ale to mogą być różnego rodzaju platformy marketplace'owe, czy jakieś classified'owe, no, dla których też pracujemy, prawda? Więc tutaj to mogą być też takie osoby, no i też jest fajnie. A ostatnio mieliśmy na przykład taki projekt, gdzie wchodziliśmy w audyt, taki audyt strategiczny, biznesowy, czyli poszukiwaliśmy ludzi z konsultingu, z tych takich renomowanych firm konsultingowych, na topie jest McKinsey na przykład, nie? I tam poszukiwaliśmy, żeby wyciągnąć jakby człowieka stamtąd, no i przenieść go do biznesu, ale tutaj jest taki rozjazd, że w tych konsultingach to najczęściej te osoby zarabiają, młode bardzo, już bardzo duże pieniądze. A moi klienci nie mają takich pieniędzy, żeby zatrudnić, więc muszą sięgać po tych młodszych, nie? Na przykład, żeby na dyrektorskie na przykład stanowisko, to biorą takich, którzy nie wiem, no tam powiedzmy, że dopiero co tam został menedżerem w tym konsultingu. Ale oni mają takie mózgi i powiem Ci szczerze, że dla mnie to był mega fan, fan i taka, ja uwielbiam to rozmawiać, się od nich naprawdę dużo też uczę. To jest coś takiego, że spotykam chłopaka, który ma, nie wiem, 28 lat, który, nie wiem, jest na luzie ubrany, prawda? Siedzi sobie jakiś taki trochę zmęczony. No ja tak wchodzę i mówię tak, no czym pan taki zmęczony jest, nie? No bo tak na początku. Biegałem dzisiaj. Biegałem, tak, rano biegałem, za dużo biegałem. Tak, i zaczyna się taka rozmowa, co wiesz, w taki sposób, który jeszcze próbuje mnie też challenge'ować. No ja jestem już, nie wiem, dużo starsza. Trochę innej roli też. On mnie challenge'uje, my się śmiejemy z tego, wiesz, odbijamy sobie jakieś piłeczki, ale to jest mega fajne, no. I poznajesz lepiej człowieka. Naprawdę, no, to jest super, no. Ale wiesz, powiem Ci, że na koniec dnia też widzę coś takiego, że kiedyś to musiałam się na te wyżyny wspinać, żeby mnie ktoś w ogóle na serio brał. A dzisiaj trochę czasem mam wrażenie, że jestem taką ciocią. No i z tymi młodszymi się spotykam i oczywiście oni mają tam już zupełnie inne kompetencje, mają inne mózgi, wychowani inaczej. Ale na koniec dnia potrzebują jednak takiego, nie wiem, takiego, jak się powinien zachować. Właśnie brakuje takich kompetencji często, nie kompetencji, umiejętności zachowania się, no bo taki młody idzie do organizacji, gdzie już mamy tych starszych na przykład, nie? Którzy będą ich szefami. I oni już jest rozjazd, tak? Bo ten oczekuje czegoś innego. Na poziomie komunikacji. Tak, na poziomie komunikacji, w ogóle na poziomie często rekrutacji. Oni wychodzą przed szereg, próbują tam challenge'ować znowuż prezesa i piszą tam jakieś maile. Wiesz, mówię, nie, człowieku, nie tędy droga, nie wolno tego robić. Jak masz problem, no to czy chcesz coś przegadać, no to porozmawiajmy my, tak? Albo nie wiem, zastanówmy się, w jaki sposób tam przycisnąć tego klienta, bo czasem to w korporacji trwa długo ten proces. Idziesz na spotkanie, a potem nagle się okazuje, że czekasz. No i to jest do nas bez przerwy. No już, co tam macie info zwrotne? A my różnie, tak? No, czasem mamy info zwrotne i wiemy, że musimy poczekać. Nie możemy tak 1 do 1 przekazać, albo też nie mamy info zwrotne, bo
Klient mówi, dobra, teraz zajmuję się czymś innym i wrócę. No i dla mnie to jest też takie ważenie, kiedy ja mogę tego klienta przycisnąć, żeby też go nie stracić. W jaki sposób to zrobić, żeby on jednak... A widzisz taką zależność, że ten 30-latek po 10 latach zachowuje się tak jak ten 40-latek? Że to idzie z doświadczeniem, czy to jest jakby trochę inny już typ pracownika, czy takiego świadomego człowieka, który ma trochę inne potrzeby i umie też je komunikować? Inny, tak. Okay. Myślę, że zupełnie inni. Oni są dużo bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrzeby życia prywatnego, pogodzenia tego z pracą. To jest zupełnie co innego. Ludzie tak bardziej z naszego pokolenia chyba, tak? To wiesz, to myśmy mieli zupełnie inne kiedyś motywacje, tak? Dla nas to było ważne, żeby w ogóle, wiesz, pracować w jakiejś dużej firmie. Mogliśmy pracować za małe pieniądze, po godzinach i być tam różnie traktowani, prawda? Często dociskani, a my wtedy tam cały czas sobie wyrzucaliśmy, że jeszcze za mało zrobiliśmy i musimy się lepiej pokazać i zaniedbywaliśmy jakby tą część prywatną na przykład. No bardzo często tak było. No i to gdzieś jest też w głowach. Widzę taki rozjazd czasem. Widzę taki rozjazd, że też spotykam się na przykład z osobami, które mniej więcej są w moim wieku. No właśnie się znamy z różnych procesów gdzieś i takie mam poczucie, że widzę po rozmowie, że ta osoba na przykład nie obcuje z młodymi. To widać. I ma jest taki w tych swoich takich... Mentalne, takie betonowe przegródki. Okej, no a propos tych firm, dla których pracowaliśmy wcześniej, dobrze ponad 12 lat temu postanowiłaś działać na własną rękę. 14. 14? No proszę. To dlaczego? No wszak przez prawie tyle samo czasu pracowałaś dla innych organizacji, w tym dla rozpoznawalnych firm, jak Nike, które tutaj wspominałaś wcześniej. Jakby co by miało wpływ na to, że podjęłaś decyzję, że chcę to robić na własną rękę? No tak, bez luku. To jest wiesz co, może fajnie byłoby, gdybym mogła Ci powiedzieć, że zaplanowałam to, że rzeczywiście planowałam to, układałam sobie w głowie i przyszedł ten moment i to zrobiłam. Jest dobra. To tak nie było. Okay. To było coś takiego, że naprawdę do ostatniego dnia pracy w Naju lubiłam pracę w Naju i nawet pamiętam rozmowy z moimi koleżankami też. To było tak, że my w Naju mieliśmy swoje sektory, czyli byliśmy tak jakby liderkami takich sektorów. Ja byłam za media odpowiedzialna, czyli za rozwój tego. Każda dziewczyna miała coś innego, informacje. To najczęściej kobiety były właśnie. No, Franek zbudował, że tak powiem, kobiecy team. No tak. Takich naprawdę, powiem szczerze, to był bardzo dobry team. Nawet tak z tęsknotą wspominam ten czas, bo to była galeria postaci naprawdę. Każdy miał to coś, każda miała coś zupełnie innego. No i myśmy też tak toczyły rozmowy. Słuchaj, jak tak Ci dobrze idzie, to przecież mogłabyś sama, prawda, coś robić, to po co? I ja pamiętam, że bardzo często pytam, ale po co ja mam to robić? Ja naprawdę, moi rodzice prowadzili biznes i ja wiedziałam jako dziecko, z czym to się wiąże, że to jest takie trudne bardzo, tak? Nieoczywiste. I że ja mówię, ja nigdy nie chciałam tak skończyć, w sensie takim, że ten biznes będzie 24 na H po prostu w mojej głowie. A tutaj miałam wszystko właściwie. No i miałam swoich klientów, których sobie zbudowałam i miałam zaplecze jakby firmy, z którego mogłam korzystać, zespół, z którym mogłam pracować, dane pensje na konto, prawda, która wpływała co miesiąc, wolność jakby wyboru, więc myślę, czego mi pieniądze tak, które szły jakby za tymi projektami tam dodatkowe, więc no wszystko było super, ale powiem Ci, że jeśli byś pytał o trigger, taki, który mi to spowodował, to właśnie coś takiego się stało, że wszystkie projekty, które prowadziłam, bo u nas jest cały czas taki młyn, w sensie, że ileś projektów musi się toczyć, jeden się zamyka. W samym czasie. Tak, że nie może być takiej dziury, nie? W sensie, że no bo wtedy musisz zasiewać, chodzić, sprzedawać, no podpisz tą umowę, no a klient nie, mam czasu, coś tam, a myślę, Jezu, potrzebuję pieniędzy, musisz to podpisać, nie? No więc potem nie chcesz wyjść na desperado, więc to cały czas było takie szukanie takie nieustaje. Kiedyś ktoś powiedział, co przyszedł i mówi, ja nie chcę Pani Marto już prowadzić firmy, niech Pani mi znajdzie jakąś pracę taką u kogoś. Ja mówię, dlaczego? Bo to jest nieustający proces huntingu. To jest właśnie tak, że cały czas szukasz nowego, chociaż jeszcze nie skończyłeś starego. To prawda. I tak to było też w Naju przez te wszystkie lata. I nagle stało się coś takiego, że wszystkie projekty pokończyły mi się w grudniu.
Wszyscy dzwonią, Marta, fajnie, zatrudniliśmy pana. Tu ktoś dzwoni, dobra, przyjmuję tą ofertę. I tam ileś, a tam to było dużo więcej tych projektów, tam mieliśmy tam po 10, powiedzmy takich. Naprawdę wszystkie się pokończyły. I ja mówię sobie, o Jesus, no to fajnie, bo z jednej strony wiesz, premia i tak dalej, mogę tak, przez wszystko, chwilę nie pracować. ale ja już myślałam, Boże, co ja będę robić w styczniu, tak? Że od stycznia będę musiała na nowo kręcić to koło, zasiewać, szukać. A tutaj co tydzień był stres, bo to jest tak, że masz meeting i to nie chodzi o to, że jak fajnie jest w naszej pracy, tylko ile wystawiłeś faktur. A tak? A ty wiesz, w możesz pipeline? super pracować, robić wszystko, a kandydat albo klient przeciągają temat, no i musisz czekać, no. Więc tu nie ma tych faktur. No i sobie myślę, o nie, no to będzie tak ze 2-3 miesiące znowu na tym shame po prostu, że będziesz siedział jako po prostu ten przegryw pośród innych, że i ta presja, wiesz, która tam rośnie. Tak, i pamiętam, że taka myśl mi przyszła, to już jest koniec. No, tak mojej pracy w NAI, czy w ogóle pracy w tej roli? Nie, wiedziałam, że, znaczy po pierwsze wiedziałam, że ja nie chciałam już przechodzić do innej agencji. W ogóle jak pracowałam w NAI, to dla mnie to byłoby robienie tego samego, tylko pod innym szyldem, więc bez sensu, bo mi naprawdę było tam dobrze, więc no, tylko u siebie, tak. Więc to było coś takiego, że to już jest koniec i ja tak mam w ogóle, że jak mi jakaś tam myśl zaświta, to nawet jak chcę ją tam wyrzucić, to ona jest i wiem, że no to już jakby muszę się poddać temu, nie? Więc poddałam się temu. Poddałaś się? I co? I przyszłaś i złożyłaś papiery? Na 3 miesiące, tak, po 2-3 miesiącach od tego momentu złożyłam wypowiedzenie i koniec. No. Więc to tak wyglądało, że ja sobie, znaczy jak przyszła ta myśl, to były tam święta, no więc miałam taki za 2-3 tygodnie takiego wolnego. Już zaczęłam wymyślać nazwę firmy. Ja lubię taką kreatywną pracę. W ogóle jestem taką osobą bardzo z wyobraźnią, właśnie z kreacją. Gdzieś tam uwielbiam to. Tylko też w projekty mediowe mi tak podobają się, bo one są po prostu kreatywne. Tak, dużo kreacji, innowacji. Więc wymyślałam nazwę, już sobie tam... Ja nie mogłam spać. Ja pamiętam, że byłam jak popieprzona po prostu. Taka cały czas na jakimś takim speedzie, że te notesy tam leżały na tej szafce nocnej, tam spisywałam wszystko. I szybko, tak, no nie umiałam robić biznesplanu, nic takiego nigdy nie robiłam, no to wzięłam internet, popatrzyłam co tam jest, wzięłam jakiś formularz, no i sobie tam porobiłam. I to zaczęłaś od działalności gospodarczej, czy od razu zbudowałaś firmę, a pomyślałaś, że będziesz mieć konsultantów i na początek? Założyłam, działalność, okay. Tak, działalność, także na początku, wiesz, ten mój biznes nie jest o tym, żeby budować skalę, w sensie, nie wiem, musisz mieć dużo ludzi, bo wtedy bym szła w agencję rekrutacyjną, a ja nigdy tego nie... Tak, a ja chciałam zawsze, wiesz, być tym butikowym takim. Tak, zawsze chciałam być, nawet, wiesz, nawet tak miałam, że bardzo wiele lat było Media Search to ja. To po prostu miałam coś takiego, że ja jestem Media Search. I też znowu teraz dopiero to rozdzielam, nie? To nie było dobre dla mnie, ale tak miałam, to mnie budowało. No i założyłam firmę po prostu, także odczekałam okres wypowiedzenia, czy tam po 6 miesiącach chyba, czy gdzieś w czerwcu, czy w lipcu jakoś już mogłam tak oficjalnie prowadzić firmę. No a ta historia z rodzicami i jakoś jedno z drugim tam zarezonowało? Te obawy, te wątpliwości? No już było za późno, wiesz, jak już byłam, tak, jak już byłam w tym procesie tworzenia, że Jezu, to wiesz co, ja miałam coś takiego, że ja nie miałam w ogóle planu B. To w ogóle było dla mnie tylko wejście na wszystko, tak, na jedną kartę postawiłam. I tak działasz też na co dzień? Nie masz myślę, że nie mam. Ja uważam w ogóle, że jak się ma plan B, to plan A nie wypali. To fajnie, bo jeden z Twoich poprzedników tutaj, Tomek Miłosz, też opowiada, że żyje z takim przekonaniem, że jak się ma plan A, to trzeba zrobić wszystko, żeby go zrealizować, a dopiero jak się nie uda, to myśleć o planie B. Tak. Super, tak to jest bardzo ciekawe i interesujące. Wiesz, co jeszcze było? Było na pewno coś takiego i też tak radzę często ludziom, którzy szukają pracy, czy w ogóle jakby to ma myśl z wizją końca. Po prostu wyobraź sobie, jak się czujesz, jak już to dostajesz, bo to naprawdę działa. Ja sobie wtedy, jeszcze dzisiaj to umiem, bo już mam to poskładane takie na poziomie takim świadomym, ale wcześniej to było po prostu totalnie intuicyjne, że ja sobie już wyobrażałam już w tym styczniu, jak to będzie w tym lipcu
jak ja się będę czuła, jadąc na rowerze, że pozyskałam tego klienta. I sobie już nawet sobie wyobrażam tam, który to będzie ten klient, nie? Pięknie. I sobie wyobrażam, że się tak czuję taka wolna, bo ja jednak miałam ten drive taki, że zawsze miałam tą wolność taką gdzieś w sobie i to mi dało tak, że nagle już ja nie muszę już przychodzić do pracy, w sensie, no było parę rzeczy, które gdzieś tam mnie uwierały, tak? W sensie, wiesz, nie jestem milenialsem, ale zawsze byłam milenialsem, takim mentalnie. Nie lubiłam przychodzić od 9 do 17 pracować w biurze, zawsze wymykałam się temu. I nagle stwierdziłam, kurczę, okej. Czad. No, tak było, więc no już później było za późno, żeby... Nie żałujesz? Nie żałuję, bo nie w ogóle. Jakieś takie najtrudniejsze momenty miewałaś takie, 14 lat, takie 2 kadencje po 7. No. Co 7 przychodzą małe rewolucje w naszych życiach. Ponoć. To jak to z tobą było? Dla mnie jakby dużo łatwiej jest znosić niewygody związane, nie wiem, z brakiem regularnych przychodów na przykład. No teraz już jestem w innej sytuacji, ale jak było tam początki nie były łatwe na pewno. Tak, że jestem w stanie naprawdę żyć, zacisnąć zęby i po prostu jakoś to wytrzymywać, niż stracić wolność. To w ogóle bez dwóch zdań. Ale trudne momenty, tak, to znaczy jak ja założyłam firmę i zrobiłam strony, wiesz, to było coś takiego, że ja się też, to się mówi, nie wyautowałam, nie wymiksowałam jakby z życia. Ja w ogóle nie odpoczywałam, ja się codziennie spotykałam, pamiętam. Na lunche, na śniadania, ze wszystkimi się spotykałam i mówię, słuchaj, będę zakładać chyba swój biznes, nie? Co ty myślisz? Czy ty mógłbyś ze mną pracować, nie? Bo miałam takie obawy, wtedy jeszcze tak było, że jednak pracowało się z firmą, a nie z człowiekiem. No, że de facto jakby klient inwestował pieniądze w firmę, która mu robiła rekrutację. Tu potrzebowałaś takiego proof of concept, takiego zapewnienia innych, że mimo wszystko to będzie dobry pomysł, nie? Tak. Fajnie, ja sam też taką ideę realizowałem, znaczy ten sam schemat wykorzystywałem, kiedy po 21 latach moim pracy. zdaniem mega moc. Taką moc, to nawet nie o to chodzi, że nie jesteś wystarczająco pewny siebie, że ty sobie poradzisz, bo oczywiście, że szukasz potwierdzenia na zewnątrz, tylko, że to daje taką siłę, że ci ludzie dmuchają ci w skrzydła, tak? Że ty po prostu, wiesz, masz feedback, tak? Po prostu masz feedback taki na bieżąco, może być coś lepszego? Nie, super. Właśnie teraz tobie mogę powiedzieć, że kiedy odchodziłem po 21 latach pracy w korporacjach głównie mediowych, tam się zresztą poznawaliśmy, to po jednej stronie na takim dużym arkuszu papieru spisywałem te możliwości pracy dla innych, czy odbywałem rozmowy z headhunterami, głównie przed południem, a po południu czy wieczorami z założycielami własnych biznesów, których prosiłem o to, by dzielili się właśnie swoimi doświadczeniami i historiami tego, jak to jest już prowadzić firmę. Ale też tak bez ściemy, tak prawdziwie, prawda? Jesteś w stanie przekonać każdego do zmiany pracy? 95% tak. Okej. A jakie kompetencje obecnie najczęściej poszukiwane są przez pracodawców? Czy zwraca się uwagę ciągle na te twarde umiejętności, czy może coraz bardziej na te miękkie? Wiesz co, jedno i drugie, ale wiadomo, że teraz mamy sztuczną inteligencję, która wypiera powoli, to widać. Też ja to widzę w rozmowach, też jak to wygląda w firmach i miękkie kompetencje po prostu nabierają coraz większego znaczenia. Super. Kiedyś się mniejszą wagę do tego przywiązywało, a dzisiaj przywiązuje się naprawdę, powiedziałabym, że czasem jak mają wybrać, to wybierają miękkie niż twarde. Częściej wybierają potencjał niż konkretne doświadczenie. Czyli właśnie, czy dany człowiek nie robił tego, nie interesował, ma coś tam, ale czegoś tam nie ma, no to po prostu szukanie takiego potencjału, czy on się nauczy po prostu, tak? Ma ten tak zwany grow mindset. Okej. A powiedz mi proszę Cię tak z przekory, jak takie pojęcie jak przedsiębiorczość odnajduje się w wymaganiach zleceniodawców? Bo wiesz, rozmawiamy tutaj w audycji dla przedsiębiorców, lubimy ludzi przedsiębiorczych. Czy tego typu wymagania się pojawiają czasami, czy raczej nie? Bo ktoś się może bać tego, że jak przedsiębiorczy, to może za chwilę odejdzie, będzie coś robił na własną rękę. To może powiem tak inaczej. Często się pojawia przedsiębiorczość, częściej się pojawia to słowo w biznesach właścicielskich, czyli
gdzie nie jest korporacja międzynarodowa, tylko no to na każde stanowisko. Przedsiębiorczość jest w opisie stanowiska i wiemy, co to znaczy. I też coraz częściej pojawia się to słowo w korporacjach też, tak? Że ma być ktoś przedsiębiorczy, czyli tam się mówi bardziej, żeby był ktoś, kto weźmie tak zwany ownership. Czy da ludziom tak zwany, nie wiem, empowerment, nie? No to jakby używają po prostu innych słów do tego. Ale generalnie o to chodzi, no, żeby ktoś miał inicjatywę, wychodził z inicjatywą, brał odpowiedzialność, dowoził. Okej. A zdarzyło Ci się, czy miałaś taki przypadek, że zarekomendowałaś kogoś do pracy, ale miałaś takie wewnętrzne przekonanie, że wiesz, on nie pasuje do tej roli, ale może z tych pierwszych latach działalności, ale trzeba było zamknąć ten deal, wystawić fakturę. Ach, to jednak jest biznes bez lukru. No. Słuchaj, tak, ale zdarza się, że mam wątpliwości, że pojawiają się jakieś czerwone lampki, bo widzisz, to jest też tak, że może mi się na przykład na początku ktoś świetnie podobać, ale w miarę upływu procesu kontaktujemy się telefonicznie i to, czy tam widzimy się po raz kolejny, czy klienci zaczynają się pojawiać dopiero lampki wtedy. I zawsze, kiedy już zaczynam mieć jakieś takie wątpliwości, włączam to klienta. Czyli mi zawsze zależało na tym, żeby mój klient też był w mojej drużynie, żebyśmy byli razem w tej samej drużynie, że jeśli ja zaczynam mieć wątpliwości, to ja mówię o tym klientowi. Nigdy nie byłabym w stanie zamknąć projektu, na zasadzie mam wątpliwości, klient tego nie widzi, dobra, to zamykam projekt, wystawiam fakturę, bo to wróci do mnie. No tak. Bo po prostu to zaraz wyjdzie. No i będzie źle. Dużo mam do stracenia wtedy. A tak? te referencje i uznanie wśród klientów jest chyba dla Ciebie najważniejszą walutą w biznesie, tak? Referencje, wiesz co? Referencje to też jest taki duży temat, szczególnie właśnie myślę, że w mediach, gdzie dużo jest plotek i dużo jest opinii i dużo ludzie mogą złego zrobić też innym ludziom. I spotykam się z tym, że za kimś chodzi jakaś opinia, na przykład nieciekawa, a ktoś jest świetny. Niekoniecznie potwierdzona. Nie, może i nawet potwierdzona, tylko opinia taka personalna to jest najczęściej. To nie dotyczy, wiesz, tego, czym się ta osoba zajmowała, czy ona jest dobra w swojej robocie, tylko to najczęściej incydentu. Tak, albo że tam się jakoś zachowała po prostu, nie? I to na przykład coś takiego. Więc ja też mam takich kandydatów często i to nawet nie muszę sprawdzać referencji, bo oczywiście my tam na koniec procesu zawsze sprawdzamy referencję też temu wybranemu. Ale też klientowi o tym mówię. Czyli po prostu razem wspólnie decydujemy, co z tym fantem zrobić, tak? Czy to jest ważne? Bo czasem jest tak, że ktoś ma opinię bardzo wymagającego, jakiegoś takiego niefajnie traktującego ludzi, na przykład człowieka, ma super sukcesy na swoim koncie. No i widać, że nie wiem, fajnie się z nim rozmawia. Ja czuję, że tam jest siła w tym człowieku, taka, która jest lokomotywą, po prostu ciągnie ten biznes. No i mam klienta, którym jest na przykład zarząd, no i co oni chcą na koniec dnia? Oni chcą wyniku. Tak, oni chcą wyniku, oni chcą poczucia bezpieczeństwa. Oni chcą, żeby ten człowiek im po prostu to zrobił. Niezależnie jakie ma. Z czasem mniej się martwią o to, czy on się dogra z ludźmi, czy on tam po prostu będzie coachował tych ludzi, że jakoś tam się zespół cały rozwinie. I taktyki i strategie. Żaden zarząd tego nie powie, tak, że im nie zależy na tym, ale tak naprawdę na koniec dnia oni chcą wiedzieć, że mają taką osobę tam. A potem to niech ona sobie tam radzi, nie? I teraz trzeba też się zastanowić często, tak? Czy to, dobra, bierzecie to pod uwagę, ale wtedy może warto wyjąć zespół spod tej osoby, może warto gdzieś indziej ją umieścić w strukturze, żeby wam dowiozła to, co trzeba, żeby jednak nie stało się coś takiego, że ludzie będą po kątach płakać, czy tam, nie wiem, odchodzić z pracy. Bo zdarzają się też takie sytuacje. No tak, to ciekawe. Ty też musisz mieć jeszcze jedną umiejętność, która mnie interesuje tutaj, jeśli możesz coś więcej na ten temat, bo wielu kandydatów może świetnie wyglądać na tak zwanym papierze, a potem w realu właśnie okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że czegoś im brakuje, czegoś istotnego. Jak sobie w takich sytuacjach poradzić? No bo wiesz, papier wszystko przyjmie. Papier. Papier to jest CV, tak? No właśnie.
No tak, może być. No to na pewno na etapie rekrutacji u nas wyłapujemy to, co tam nie gra. No i jeśli bardzo nie gra, to w ogóle go nie wystawiamy do tak zwanej shortlisty. A jeśli jest to takie coś, co można jakoś to ograć, no to z klientem to ogrywamy. No to tak to wygląda. A zdarzają się też tacy kapryśni klienci na przykład, że wystawiasz im jednego, dwóch, trzech może kandydatów i oni mówią, o nie, No tak. żaden nie. My wystawiamy zwykle 3 do 5 kandydatów, tak mamy zawsze w umowach, że do tego się zobowiązujemy, że wykażemy najlepszych 3-5, którzy mają te wszystkie kompetencje, umiejętności i gotowość, tak? Czyli jest szansa, że możemy ich wyciągnąć z tamtej firmy. To jeszcze nie wiemy, czy się to uda, ale jest szansa. A zdarza się tak, że klient spotyka jednego, wychodzi ze spotkania i mówi: Marta, zatrudniłem już panią. Ja mówię: jak to? Na pierwszym spotkaniu? No już złożymy ofertę, tak? No to nie jest też okej. Myślę, że to jest za szybko. Że jednak ważne jest, żeby bo jak klienci podejmują decyzje, są tacy, którzy podejmują analitycznie, są tacy, którzy podejmują emocjonalnie. Emocjonalnie, nadal emocjonalnie. Nie? No jasne, każdy człowiek, kandydaci tak samo. Są albo tacy. I teraz tak, jeśli to jest emocjonalny, to ja już wiem, że ja muszę na emocjach i tutaj z emocjami i to jest dla niego ważne, jaki był feeling, czy ja będę dostępna, no bo to jest też ważne, czy ja będę dostępna, żeby z nim przegadać, godzinami czasami te rozmowy tam. A są tacy, którzy są sami. Dostali konkrety, oni muszą przeanalizować i ja wiem, że jak ja będę tam go puszować w jakimś sensie, kandydata, to będzie odwrotny skutek, nie? Więc ja wiem, że już też, że nie należy już, po prostu trzeba czasem odpuścić. Mogę zrobić co mogę i czekam, nie? Tak samo jest z klientami. Więc taki kapryśny, to tak, owszem, nie tylko pozdrawiam, pewnie wie. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Zawsze się śmiejemy z tego. Podeślemy mu link do odcinka, dobrze? Zawsze się z tego śmiejemy, tak, że tutaj no musi dużo osób, że tak powiem, przejść. No, Zdarzają się jakieś nieuczciwe praktyki w twojej branży? Nieuczciwe praktyki. Ktoś komuś podprowadza kandydata albo ściemnia w oczekiwaniach, a potem co innego się dzieje w realu. Wiesz co, nie umiem powiedzieć, jak to się dzieje w mojej branży, co robią moi konkurenci, czy firmy, czy osoby, które działają w tej samej no tak, bo to działce. już Nie umiem tego że powiedzieć. jesteś zorientowana na siebie, na swój biznes i no nie monitoruję tam, tego. No mam tam paru znajomych, spotykamy się, przybijamy sobie piątki i mówimy sobie: ty, jak tam jest? No wiadomo, nie? No i tam sobie coś tam poopowiadamy bez... Nigdy, znaczy ja się spotkałam z tym, że nigdy nie ma wymieniania konkretnych ani nazwisk, ani wymieniania firm, tylko zawsze to leci na jakichś takich ogólnikach, wiesz? Jest naprawdę dosyć duży poziom takiej dyplomacji, więc to jest super. No, więc tutaj nie wiem, jakiego rodzaju praktyki, natomiast nie wiem, czy to można też podciągnąć pod jakąś nieuczciwą praktykę, no ale na przykład zdarza się, że kandydat chce, no tutaj jakby gra z nami, że idziemy, że chce zmienić pracę i jakby no naprawdę dużo pracy. A gra na kilka frontów? Ale nawet nie tyle, tak? Tylko to już to już jest normalka, bym powiedziała, w dzisiejszych czasach. Natomiast, że jednak chodzi mu o to, żeby umocnić swoją pozycję w obecnym miejscu, czyli on musi dostać u mnie ofertę od klienta, żeby pójść do swojego i powiedzieć, zrenegocjować. Może wreszcie dostanę tą kontrofertę, tak? Albo podejrzewa, że i tak go nie puszczą. Właśnie to też chciałam powiedzieć, że to jest bardzo trudny moment zawsze u nas. Nie tyle podpisanie, że my znajdziemy i oni podpisali, tylko ten moment, kiedy ta osoba będzie wypowiadać umowę, zawsze jest... Jakiś element niepewności? Tak, jest duży element niepewności, jest też... No to jest bardzo duże emocje, więc dla mnie też jest zawsze przygotowanie, czy to jest nawet już prezes, którego ja przygotowuję. Naprawdę są takie ludzkie bardzo rzeczy, że on jest zżyty z kimś, tak? Albo że tam wiem, że ktoś może pojechać mu na jakimś tam stary, no mi to też robił, tak? Ale umawialiśmy się, tak? No i zaczynają się tego rodzaju rozmowy, więc ja muszę wiedzieć, żebym ja czuła, że mój proces jest bezpieczny, no bo ja zabezpieczam swój projekt też, tak? Staram się przewidzieć, jak to może wyglądać tam, przygotować chcę też tą osobę do tego, no i zawsze radzę, oczywiście nigdy nie mów, do kogo idziesz, nigdy tego nie rób. Bo zawsze, nawet jeśli to jest biznes to biznes i okej, i człowiek mówi, dobra, to jest moje życie, ja podejmuję decyzje w swoim własnym życiu, a wy tylko firma,
to zawsze to działa personalnie, czyli ten, któremu ty składasz wypowiedzenie, on w pierwszym momencie zawsze pomyśli, no kurde, mam problem. No co ja teraz zrobię? To znaczy, no muszę teraz szukać kogoś na twoje miejsce, albo jak zabezpieczyć twój biznes, co teraz będzie, tak? I lepiej czasem przystać na warunki inne. Czasem drąż, ale do kogo idziesz? No weź powiedz, no tego w ogóle idioty, no to jak możesz, ego tak? jeszcze się pojawia, jakieś ambicje czy konkurencyjne tematy. Ale ktoś jest wrażliwy, nie wiem, są kobiety, które naprawdę też przeżywają niektóre sytuacje i to nie jest dobre. Czyli jakby tutaj zawsze jak mantrę, podjąłem decyzję, że odchodzę. Podjąłem decyzję, że odchodzę. I taki komunikat jakby nie daje przestrzeni w ogóle na jakieś już rozmowy, a może jednak co możemy zrobić, żeby cię zatrzymać, tak? Albo, no wiadomo, to różnie może być. No różnie może być, tak? No może się zdarzyć, że ktoś nagle zawiesi się i stwierdzi, kurde, no mam już dylemat, no Marta. No nie wiem, co ja już no też nie mogę na siłę kogoś zmusić, no. O tych trudnych momentach trochę nam opowiedziałaś, a to w takim razie proszę powiedz, co daje ci taką największą satysfakcję w tej pracy? Z czego jesteś najbardziej dumna jak do tej pory? Dumna jestem. Z tego zamykania cały czas tych fajnych deali, jak jedziesz na rowerze? Wiesz co, ja w różnych momentach jestem dumna. Ja uwielbiam sprzedawać projekty. Ja jestem dumna, jak sprzedam projekt zawsze. Dumna jestem. Idę wtedy sobie robić prezent jakiś. No to fajny zwyczaj. Nie mam coś takiego wtedy, że muszę się jakoś nagrodzić, nie wiem. I robię sobie to. Więc jestem dumna, jak podpiszę projekt. Oczywiście za tym idzie duży stres. Myślę, dobra Marta, pociesz się dzisiaj, jutro, tym, że potem pojawi się stres, czy się uda znaleźć, czy się uda domknąć, czy zaspokoję wszystkie emocje, które się pojawią po drodze z tym klientem, bo wiem, że na przykład, a jeszcze jak będzie jakiś trudny klient, taki co od razu widzę, że będzie wymagający, no to bardziej się cieszę, że to się udało zrobić. Tak jakoś wychodzi, więc wtedy się cieszę. No cieszę się, jak mi się uda zamknąć, jak nam się uda zamknąć projekt. Cieszę się, no coraz częściej się cieszę, jakby wtedy, kiedy moim dziewczynom się dużo rzeczy udaje zrobić i wtedy się naprawdę cieszę, powiem szczerze. Uczę się też odpuszczać, że ja nie muszę już tam wszędzie się wtrącać i mówię, no to sobie poradźcie, tak, z tym czy z tamtym. A zdarzają ci się takie telefony od kandydatów, których ulokowałaś w cudzysłowie w innym miejscu, którzy dzwonią i mówią dziękuję, tak, to jest super i w ogóle to najlepsze, co mogło mi się przytrafić. Tak, zapraszają wtedy to na obiad, na kawę moment, i mówią, Marta, bardzo ci dziękuję, naprawdę to jest wspaniałe miejsce. I ja wiem, że ten człowiek za rok może już inaczej mówić, ale cieszmy się w tym momencie, kiedy to jest, zamiast tam już główkować, nie? Bo nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co będzie, więc to też tak jest, że czasem ludzie mówią, Boże, bo o tej firmie to słychać takie straszne rzeczy, że tam się dzieją takie dziwne rzeczy i nie wiem, tam jest niefajnie. No bardzo dużo mam takich. O każdej firmie zawsze się znajdzie jakaś grupa ludzi, którzy mówi jakoś niefajnie. I akurat ten mój, którego ja chcę, dotrze do tych informacji. No to zawsze mówię, ale zweryfikuj sam, tak? Jakby zobacz sam. Nie możesz wziąć pełnej odpowiedzialności za te decyzje. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, dobrze, jest wymagająco, tak? Tak by ten właściciel czy ten człowiek jest wymagającym człowiekiem. No. Może być trudny w różnych sytuacjach, tak? Może być emocjonalny, może tak reagować, siak reagować. Jakby to też sprawdzam, czy dana osoba umiała, czy miała takich szefów poprzednio, prawda? Czy ma predyspozycję do tego, no bo wiesz, na przykład widzę takie prawidłowości, że są ludzie, którzy właśnie działają tymi schematami. To też jakby tutaj ta terapeutyczna, myślę, moja część wychodzi, że kiedyś się bałam, że jak pójdę w tę terapię, to się totalnie rozpadnę, nie? Że jakby już zniknę, nie będę mogła prowadzić tego biznesu, w ogóle ta moja siła to w ogóle już gdzieś pójdzie, bo przecież tam się wszystko, wiesz, ta wrażliwość, no to w ogóle to nie pasuje do tego biznesu. A stało się odwrotnie, że to się wzmocniło. Tak? No, a to się okazuje, no cały czas się o tym przekonuję, że to jest w ogóle wow, że to jest super, że ja mogę być ciepła, że ja mogę być wrażliwa, że ja mogę, wiesz, że mogę czegoś nie wiedzieć, że nagle, ale też widzę właśnie te schematy i czasem widzę ludzi, że często przychodzą i mówią 5. raz zmieniłam pracę i cały czas trafiam, jak to się dzieje, że cały czas trafiam na trudnych szefów albo cały czas trafiam na jakieś trudne warunki. No jak? No to nie jest przypadek. No po prostu tego potrzebujesz. W jakimś sensie. Potrzebujesz odtwarzać ten schemat.
No, ale to już są takie, wiesz, ja mam naprawdę dobre relacje, myślę, że przez tyle czasu to też, no znamy się też często, no tak dobrze, wiemy o swoich rodzinach, o dzieciach, o różnych jakichś takich sytuacjach, więc czasem sobie robimy jakieś wędrówki takie bardziej do środka, tak? I rozmawiamy o różnych takich innych tematach, nie tylko biznesowych. Zdarzają się ludzie, którzy no nie mogą na przykład długo pracy znaleźć i pracowali gdzieś na wysokim szczeblu. Ta praca ich budowała. Nas też budowała praca. No nie wiem jak ciebie, ale mnie na przykład tak. No ja się budowałam w pracy. No. Ja tam byłam ważna. To był mój driver. Ktoś mnie widział w ogóle. No mogłam po prostu rozdawać karty w pewnym sensie. I to było dla mnie bardzo ważne. To mnie budowało. Ktoś mnie docenił. Coś mi się udało. Im trudniej, tym lepiej. To cały czas jakby rosłam. No i wiem, że ludzie też tak mieli. I teraz ktoś jest w organizacji jakiejś i nagle przestaje być członkiem zarządu, czy tam nie wiem, no w jakimś tam eksponowanym stanowisku przez 25 lat, nagle nie ma pracy i nie może znaleźć. Znaczy, po prostu nie wychodzą mu te rekrutacje, nie? Wiesz, i dzwoni Marta, weź ratuj, no. Albo co tu się dzieje w ogóle, dlaczego to nie wychodzi? No i tu się kłania właśnie to, że nagle kruszeje nasze poczucie pewności, kim ja jestem w ogóle. Bo przecież bez tej pracy to kim ja jestem? To jakby ja muszę mieć pracę, bo przecież co oni tam wszyscy powiedzą? Albo zaraz gdzieś... To tak nie działa, to właśnie to tak nie działa. To jest coś takiego, że jak ja się zbuduję od środka, nawet jak nie mam tej pracy, jak się zbuduję, to nagle się okazuje, że ta praca przychodzi, tu, tam, siam, ale jak się nie zbuduje, to ona nie przychodzi. Bo praca, biznes, cokolwiek innego nas nie definiuje, prawda? Ta skorupa spada wówczas. Jak nie masz tej pracy. No tak, ale trochę więcej się dowiadujesz o sobie samym też. No dużo, to jest tak, no myślę, że to jest taka lekcja pokory trochę, no, dla wielu osób. I to jest dobre, no. Dobre, prawda? Tak. No właśnie, mamy tu taką obowiązkową część programu, to są takie rady dla naszych widzów, słuchaczy, przyszłych lub obecnych przedsiębiorców. Trochę chciałbym Cię do tego zachęcić poprzez taki wpis, który popełniliście na Waszym koncie na Instagramie, bo on mi się bardzo spodobał. On dotyczy mitów w rekrutacji. Możemy je tutaj przytoczyć z Twoim komentarzem? Moim komentarzem, Możemy tak, się z nimi rozprawić. Po pierwsze, nieprawdą jest, że na każde pytanie rekrutera musisz znać odpowiedź. No, prawda. Prawda. Choć kiedy ta osoba dzwoni do nas, to już jest to w jakimś sensie, podejrzewam, mobilizujące. Sam byłem w takich sytuacjach. Może wtedy niezbyt mądrze postępowałem, ale to takie zawsze było, wiesz, dopingujące, że ktoś Cię znalazł, że ktoś zadzwonił, że ktoś ma dla Ciebie coś. Tak. My też o to bardzo dbamy. Dbamy o to, że na przykład nie dzwonić do wielu osób z tej samej firmy, bo wiemy, że oni mogą się porozumieć, tak? Ale wiesz, tą wyjątkowość się traci. Ale wtedy człowiek po drugiej stronie się rzeczywiście spina i tak, nie wiem. Próbuje. Tak, i czasem w ogóle bez sensu. Jak tak sobie przypomnę, nieraz te odpowiedzi były do rekrutera takie zupełnie z czatu. A żeby zabłysnąć, prawda? Żeby się sprzedać. Tak, żeby się trochę innym, zagrać jakąś inną rolę. To fajnie, dobra. To nie jest dobre, to zaraz nie jest to prawdziwe, naprawdę, to nie wejdzie do wyda, to widać, to po prostu to widać, to czuć. Nieprawda, po drugie, nieprawda, że im więcej mówisz, tym lepiej. Też prawda. Prawda, że nieprawda. Okej. No, możesz nie mówić, możesz milczeć nawet. Słuchać. Tak, możesz milczeć, możesz, robić pauzy. To jest na pewno, no sam wiesz, to buduje uwagę, tak? Tak. Trzeci mit, nieprawda, że musisz ukrywać swoje słabości. No to już jest gruba historia, bo to ciągle niepopularne, szczególnie tutaj w Polsce, by mówić również o swoich słabościach, o tym, czego nie umiemy albo umiemy mniej. No kiedyś było coś takiego, że jak się pytało na rekrutację, bo wiadomo, że zawsze rekruter zapyta, jakie są Twoje sukcesy, jakie są Twoje porażki, jakie są Twoje mocne i słabe strony i tam ludzie odpowiadają na pytanie o słabych. No właśnie... Jestem perfekcjonistą. No właśnie, jestem perfekcjonistą, ale pracuję nad tym, tak? Więc albo właśnie... Już masz filtr na to jakiś taki zapewne. Tak, to wiadomo, że to... Tak. Nie wiem, no ja staram się, żeby moje rozmowy były autentyczne z ludźmi. Ja kocham takie autentyczne spotkania z człowiekiem. I owszem, wszyscy, czy tam dwie osoby wiemy, że za tym kryje się jakaś rekrutacja.
wiadomo to, ale mimo wszystko można być naprawdę sobą w takich rozmowach. I powiem, że teraz widzę, też dzięki temu nowemu pokoleniu w ogóle, to jest coś takiego, że to nowe pokolenie jest takie inne od naszego, że oni te słabości pokazują, że dla nich to nie jest w ogóle żaden problem, żeby pokazać, że mają tutaj tyle, nie mówię już o takich skrajnych przypadkach, bo to też jest, że w drugą stronę idą, tak? Jak bardzo są słabi czy beznadziejni. Ale oni mają jest tam takie przyzwolenie, że mogę być, nie wiem, ładny, brzydki, głupi, mądry, właśnie, nie wiem, robić to czy tamto. Tak, po prostu jest taka otwartość na akceptowanie ludzi takimi, jakimi oni są po prostu. I to ja to tak odbieram, że dla mnie, ja zawsze starałam się być taka, wiesz, taka super korekt właśnie i tak się umieć dostosowywać, wiesz, ten chce tak, to ja będę tak, tamten chce tak, to ja tak. Ja już tak miałem. Jezu, po prostu jak ja się cieszę, że tego już nie ma, że dzisiaj dla mnie to jest takie przyzwolenie, że wreszcie mogę być sobą. Tak, po prostu popełnić błąd, powiedzieć, że czegoś nie wiem. No nie wiem, czy ja muszę wszystko wiedzieć? No to czwarty mit to już mnie w ogóle rozwalił. Nieprawdą jest, że najlepsi kandydaci zawsze dostają pracę. Rozwalił cię? Tak. Czemu? Myślałem, że właśnie o to chodzi, żeby zatrudnić najlepszych, że to oni są predysponowani do tego, żeby w pierwszej kolejności. No to też buduje pewien rodzaj takiej bańki, takiego napięcia, żeby iść w to najlepsze. Tak, żeby być. I to nie o to chodzi, że ja teraz chcę powiedzieć, że my nie mamy jakby, wiesz, się rozwijać, prawda? Tylko to jest prawda, że no to są kuluary trochę. To tak jest, że po prostu musi być najbardziej adekwatna osoba do wyzwań, które są w firmie. I nie zawsze ta najlepsza osoba znajdzie te wyzwania, bo może być tak, że ktoś jest po prostu taki overqualified albo taki jest po prostu, on ma za duże doświadczenie, a zdarzali mi się tacy klienci, tacy bardziej, jak to powiedzieć po polsku, sophisticated, tacy, no nie wiem, czy można jakieś słowa, tacy po prostu, no naprawdę szukający takiej mega wysokiej jakości, bardzo wysublimowani, którzy szukali ludzi już z takim porządnym doświadczeniem, że oni dostąpią zaszczytu pracy jakby w tej firmie. No i nie dostępowali, tak, tego zaszczytu. Tylko po 2 czy 3 miesiącach okazywało się, że tej pracy jest tyle. Albo nagle się okazuje, że tam procesy w ogóle nie są w ogóle na tym poziomie, do których ci kandydaci byli przyzwyczajeni. Więc to nie o to chodzi. To taki bardziej pewnie, nie wiem, co tam moja córka miała na myśli, bo ona stoi za tym Instagramem, ale to jest taki komunikat do pracodawców prawdopodobnie, że to trzeba sobie naprawdę urealnić się, gdzie my jesteśmy z naszą firmą. Bo ja też to często spotykam, że jak rozmawiam z klientami, no to jest nie zawsze, ale są ciekawi, jak my wypadamy na tle konkurencji, jak my wypadamy na rynku dzisiaj. Bo ja mogę sobie tak popatrzeć z góry tak na wszystkich i sobie jakoś tam porównać. Ale kandydat, no to on nie będzie wiedział, bo każdy będzie dążył do tego, żeby być najlepszym. No dla nas, czy dla rekruterów myślę, może dla rekruterów i dla HR-u. To jest często tak, że nie warto, że po prostu to musi być dobra osoba, bo czasem wystarczy rzemieślnik, który będzie dobrym rzemieślnikiem w swojej pracy. I ta kreatywność tam nie jest, prawda, potrzebna, nie wykorzysta jej, więc po co pisać w oczekiwaniach, że ma być jeszcze tam kreatywny i ten. Gdybyś nie była przedsiębiorczynią, to co byś robiła w życiu? Ależ pytanie. Słuchaj, ja jak prowadzę projekty rekrutacyjne i ten cały kontekst i tak jakby zrozumiem, to kocham projekty kreatywne, czyli byłabym pewnie najbardziej zarąbistą producentką filmową. Bo w mediach byś pracowała, zgaduję. Tak. No tak, w mediach, bo nie umiem sobie wyobrazić, żebym pracowała przy proszku do prania, albo no nie, ale producent, no bo to też zestaw kompetencji, cech, predyspozycji, umiejętności radzenia sobie, budowania tutaj z ludźmi, jakby pilnowania każdego etapu projektu i tak dalej. No myślę, że to chociaż pewnie trudno byłoby mi godzić to z życiem prywatnym i jak widzę, że no to po prostu wchłania ludzi takich najlepszych, no to po całości, tak? To było moje to byłoby to pytanie lub właśnie. PR, myślę. Okej. A propos tego życia prywatnego, no da się to jedno z drugim życie połączyć skutecznie, no bo rzeczywiście ty jesteś tak naprawdę 24 na dobę w pracy, tak możesz być, nie? Mogę być, no. Dlatego tak mówię, że ja odpalam później
bo to jest taki dla mnie jedyny czas, gdzie nikt praktycznie do mnie nie dzwoni, wiesz, tak rano. Ale wieczorem to i do 22 są telefony. To jest coś takiego, że no jestem cały czas na takim, wiesz, na takim po prostu bicie, że ja jestem w pracy i znaczy w domu nawet jak jestem tam, robię kolację czy coś, no to może się zdarzyć, że 20:30, to no bo ludzie chcą z nami rozmawiać po swojej pracy, tak? No tak. A nie w pracy. Tak. No to dobrze w sumie, że ściągnęliśmy się tak rano tutaj do studia dzisiaj. No, co? więc tak. Tak, no właśnie, tak powiedziałeś, więcej pomysłów się pojawia, więc poszłam za tym. Ale czy można to pogodzić z moim życiem prywatnym? Nie. Nie można. To jak to życie Nie balansujesz? można. Czy ty w ogóle rozróżniasz jedno z drugim? Jak dbasz o tą prywatną sferę życia? Też się tego uczę. Kiedyś to było tak, że była tylko praca, a potem dopiero cała reszta i rzeczywiście no i nie myślałam o tym może jakoś tak bardzo, bardzo dużo. Mam sobie dużo do zarzucenia, jakby, bo nie godziłam tego nigdy. Natomiast no dzisiaj ja to widzę tak, że to jest przeplecione, to jest totalnie przeplecione u mnie. Ale masz jakieś takie rytuały? Mam. Momenty, znaczy które staram cię się i oczywiście pozycjonują, uczę się tego, jak po prostu, wiesz co, no może, ponieważ bez lukru, znowu powiem, ja zawsze miałam świetną takiego nosa do tego, żeby kogoś tam rozczytać, nie? Żeby tam zobaczyć, wiesz, połączyć kropki, ale żeby siebie. No, to duże wyzwanie. I to jest dopiero teraz, że ja zadaję sobie czasem pytanie, że tak zrobię taki krok do tyłu, mówię, no to Marta, no to co teraz czujesz, nie? Bo ja naprawdę potrafię mieć z tym problem. Żeby powiedzieć, co ja o tym myślę, co ja czuję i jaka ja jestem w ogóle, jakby tak, no bo ja... I to jest moja taka droga, że jak ja to już potrafię sobie zrobić, to potrafię też siebie dać rodzinie, wiesz? Że dopiero teraz potrafię zadbać o tę relację prywatną. Tak pełnowartościowo. No i czuję, że takie dbanie o związek, no to jest naprawdę otwartość. To jest gotowość i otwartość na to, żeby przyjąć tą drugą osobę z takimi no, wszystkimi rzeczami, które ma, tak? Tymi też trudnymi, które rezonują ze mną i gdzieś tam to do tamtej pory się spinało i myślałam, dobra, to nie jest moja układanka. Nie? Musiałaś do tego dojrzeć, musiało minąć kilka lat, coś musiało się po drodze wydarzyć? No, że tak jakieś perturbacje prywatne, tak, no zdarzyły się. Rozpadł się mój jeden związek, taki dłuższy, w który byłam utopiona, bym powiedziała. No co, poznałam mojego aktualnego partnera i zaczęła się ta droga naprawdę, że zaczęłam otwierać oczy. Bardziej uważka? No taka ludzka. Myślę, że on mnie tak uczy takiego człowieczeństwa, no. Właśnie w tym wszystkim, więc i daje taki spokój. To dokąd teraz zmierzasz? Co się wydarzy w twoim życiu? Dokąd ja zmierzam? Wiesz co, ja dalej, znaczy ja widzę, że tak, moje dzieci już wyszły z domu, więc trochę jestem w takim, no, świeży temat, bo już moje młodsze dziecko wyszło z domu, więc myślałam, że mnie ten syndrom pustego gniazda nie dopadnie, a jednak w jakimś sensie mnie to rusza. I jeszcze jestem w tym procesie takiego oswajania tego. Jasne. Praca dalej, a w ogóle jeśli chodzi o biznes, bo może tego nie powiedziałam. Jakbym popatrzyła na te 14 lat dzisiaj i umieściła swój biznes na takiej skali, nie wiem, czy skali, takim wykresie, to na początku moją ambicją było rosnąć, nie? Czyli dużo klientów, dużo projektów, dużo pracy, w ogóle jakby tak, żeby to szło tak do góry. No i to tam w końcu gdzieś tam zaszło, no, do takiego jakiegoś mojego maksa. Było dużo ludzi, dużo projektów, dużo się działo i to trwało kilka lat, taki długo nawet, powiedziałabym, dłuższy taki czas. Tylko zaczęłam tracić radość, wiesz, z tej pracy i zaczęłam po prostu biec tak ten kołowrotku, ten chomik po prostu. Nie było czasu na zatrzymanie się, żeby nawet pocieszyć się sukcesem właśnie wspólnie, że tam się coś udało, albo nie było takiego czasu. Cały czas było, no bo im więcej masz też ludzi, im więcej masz też kosztów, nie wiem, no to tym więcej musisz szukać, żeby to utrzymać, żeby za to zapłacić. No i ten stres taki, który powodował, że nigdy nie mogłam się ucieszyć, że było tam 3/4 zrobione, bo cały czas ta 1/4 jeszcze jest niezrobiona. I cały czas gdzieś gnałam, oczywiście życie prywatne leżało i wiadomo, że tutaj nie było czasu, no wyrywałam po prostu ten czas. Zaczęła mi ta radość uciekać i sobie tak rzeczywiście zaczęłam sobie zadawać pytania, kiedy ja byłam najbardziej szczęśliwa w życiu?
I co ci wyszło? Że na początku tej drogi, jak ja tam budowałam ten biznes, kiedy jeszcze nic nie miałam, albo dopiero było tak po troszeczku, nie? Tak się, i że wtedy miałam ten czas na to, żeby to tak rozkminiać, żeby zanurzyć się w ten projekt. Ja, będąc tam, robiąc tyle tych wszystkich projektów, nie byłam w stanie, no wiesz, skupić się na każdym projekcie, tak? Czy gdzieś, a to jednak jest z ludźmi. Ja nie miałam, wiesz, teraz to ja mam czas, klient może do mnie zadzwonić, ja jestem, możemy porozmawiać, obgadać i naprawdę się skupić, a nie, że dobra, do brzegu, bo następna rzecz, tak? To już dzisiaj tego nie mam. No i właśnie tego mi gdzieś brakowało i tej radości nie było z tych projektów, z tych spotkań, bo to wszystko było na czas, bo to kurde, bo tu już minęły 4 tygodnie, zaraz będzie shortlista, a tutaj się nie udało nadal właściwej znaleźć osoby. I zaczęłam kurczyć trochę biznes, wiesz? Zaczęłam taki pivot robić, czy taki skręt w kierunku kurczenia. Nie brania za dużo. Tak, w ogóle, wiesz, jakby restrukturyzacji, tak umówmy się, po prostu ograniczenia jakby też Less is more. Tak, ja jestem teraz w takim momencie takiego ograniczania wszystkiego i jestem, no po takiej dużej, powiedziałabym, rocznym takim projekcie właśnie takiej restrukturyzacji też mentalnej. Powiem Ci, że to było dla mnie trudne bardzo. Myślę, wiesz, to jest takie naprawdę wyjście z siebie, że teraz będzie mnie mniej, że nie będę, że już nie chcę, że już nie muszę, że oni mnie nie muszą tam jakoś dopingować. Tak, że po prostu, wiesz, no po prostu teraz to robimy tyle, ile ja chcę, żebym mogła się tak w pełni poświęcić. Zdarza się, że odmawiam projektów, co też wcześniej było nie do pomyślenia. No bo wiesz, odmówisz projektu, klient pójdzie do kogoś innego, no to raczej już nie wróci. A weźmiesz, to zrobisz po łebkach, to też nie wróci, tak? No to tutaj były takie cały czas, czy damy radę dowieść. No i że teraz nie mam już takiego dylematu, że gdzieś tam po prostu powolutku, ale wiesz, wszyscy mamy pracę, mamy tyle tej pracy, żeby żyć życie swoje w międzyczasie. No i takie mam poczucie, że ja teraz po prostu żyję swoje życie. Mam czas dla siebie, dla dzieci, wiesz, dla dużych, dorosłych dzieci. No ale jednak mimo wszystko fajne są to relacje takie młody dorosły ze starszym dorosłym. No i też podróżować ja lubię, więc to było zawsze jako wakacje, a dzisiaj już jest workation u mnie. Super. I testuję to od 2 lat powolutku. Jeszcze nie mam odwagi tak totalnie się w to puścić, ale zdarza mi się, że się wyprowadzam w ogóle, nie wiem, na miesiąc na przykład, nie wiem, do Sopotu, wynajmę sobie w hotelu jakiś hotel, wiesz, taki zacny, że się dobrze w nim czuję i nie szkoda mi, ale tam mam wszystko podane, wiesz, mogę pracować, są sale konferencyjne, wszystko. Mogę normalnie pracować, a na żywo, no to sorry, no umawiamy się za 2-3 tygodnie, tak, na żywo. I co się da, tak samo za granicą, więc no, ja to tak widzę, że ja po prostu, na szczęście jestem w takim biznesie, że wiek gra na moją korzyść, nie? No to tutaj akurat z tego się bardzo cieszę, że nie muszę się tym martwić. Właściwie nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak emerytura czy coś w tym stylu, nie? Powiem Ci, że zawsze miałam też tak, że co roku robiłam sobie notatki, takie plany sobie takie robiłam na to, kim ja chcę być w kolejnym roku. Czyli stawiam sobie zawsze cele, gdzie chcę zajechać, ile chcę zarobić pieniędzy, jakich klientów chcę pozyskać. No niedużo, powiedzmy 3 jakiś, nie? No cały rok, żeby jakoś tam chodzić wokół kogoś, żeby się w końcu udało, nie? I lubiłam to robić. No i robiłam też takie plany prywatne, po prostu co ja tam chcę jeszcze się nauczyć, co tam jeszcze chcę I co teraz zrobić. Pierwszy nie zrobiłaś? Wiesz, no nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak tak, to już niedługo będzie. Tak, ale czas. nie, będę robiła. No, także nie jestem jeszcze w stanie całkiem się puścić, ale już teraz właśnie na mniej, tak? I to mi daje taki oddech, taki Jezu, ale fajnie, naprawdę mam takie poczucie, że ja kocham moje życie. Świetnym podsumowaniem naszej rozmowy. Zapamiętuję też to sformułowanie, czy tą zachętę, którą wyartykułowałaś przed chwilą. Żyj życiem swoim. Myślę, że nasi słuchacze i widzowie będą z tej rozmowy też wyciągać wiele innych ciekawych smaczków. Bardzo Ci dziękuję za te opowieści. To były dobrze opowiedziane historie. Tak. Trzymamy kciuki za Twoje kolejne plany. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Bardzo było miło. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy.
Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.